Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Just No Code, w którym opowiadamy o technologii, software'ze i tego typu rzeczach. Dzisiaj będziemy kontynuować temat tego, jak walidować pomysły, aby na nich nie tracić, aby okazywały się one sukcesem. Jest dzisiaj z nami specjalny gość Mateusz Kaliszewski. Mateusz, oddaję Ci głos, jakbyś mógł się przedstawić. Cześć Kamil, dzięki za zaproszenie. Więc tak bardzo pokrótce jestem senior UX designerem w Allegro, też team leaderem, czyli mam jakby swój zespół, którym zarządzam na co dzień w projektach, które realizujemy dla Allegro. I poza tym też jestem przedsiębiorcą, takim edukacyjnym można powiedzieć. Prowadzę swój własny kurs online'owy związany z tematem też dzisiejszego podcastu, tak, czyli z design thinking, gdzie uczę innych, jak robić to, co ja robię, czyli jak korzystać z tej metody po to właśnie, by szybciej dowiadywać się i upewniać, czy te nasze pomysły mają rzeczywiście sens dla użytkowników, technicznie czy mają sens i czy mogą przynieść nam korzyści. Też byłem wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, współtworzyłem taki przedmiot jak Design Thinking and UX Research. Poza tym jestem fizykiem z wykształcenia i też to jest część historii mojej, jeżeli chodzi o design thinking. Super, dzięki Mateusz. Bardzo bogate portfolio bym powiedział. Od sasa do lasa, fizyk, przedsiębiorca, trener. Jak mógłbyś trochę może opowiedzieć, jak właśnie wyglądała Twoja historia, dzięki której doszedłeś de facto do tego miejsca, w którym teraz jesteś? I Mhm. zaraz sobie przejdziemy właśnie do tego tematu design thinkingu. Dlaczego akurat design thinking, a nie coś innego? No dobra, no więc właśnie, ja studiowałem fizykę na Politechnice Warszawskiej i gdzieś ta dusza przedsiębiorcy była mi nie dawała o sobie zapomnieć. Poszedłem trochę, można powiedzieć, z takiego, co mi dobrze szło w szkole, w liceum, no to poszedłem na studia w tym kierunku. Natomiast właśnie ta przedsiębiorczość, która gdzieś zakiełkowała właśnie w takich czasach nastoletnich, no gdzieś tam nie pozwalała sobie zapomnieć i zacząłem się rozglądać za różnego rodzaju wydarzeniami na Politechnice związanymi ze startupami, z przedsiębiorczością. No i tak trafiłem właśnie na warsztaty design thinking. No i złapałem bakcyla po prostu. Zacząłem się tym tematem mocno interesować, czytać książki, artykuły, wszystkie filmy, jakieś kursy darmowe, Mhm. ale też na Politechnice zaczęła prężnie działać taka organizacja studencka związana z tym tematem i ja po prostu od samego początku mocno się angażowałem w działania tej organizacji. No i tak się angażowałem w działania tej organizacji, że zacząłem być gdzieś tam po prostu łączony z design thinking w różnych kręgach, no bo robiliśmy warsztaty, a to dla studentów, ale też dla jakichś tam firm mniejszych lub większych. No i zaczęły się wtedy pierwsze zlecenia na warsztaty design thinking. W sensie po prostu, Mateusz, czy nie poprowadziłbyś warsztaty dla Mhm. takiej firmy, albo mamy takie zlecenie. Więc tak ta pasja, którą się po prostu zajmowałem, okazało się, że jest na to zapotrzebowanie na rynku i firmy po prostu chcą być innowacyjne i chcą działać w sposób innowacyjny, by wyprzedać konkurencję, czy tworzyć jakieś nowe produkty, usługi. No No i właśnie, może tak, przede wszystkim to, no. przepraszam, że wejdę ci w słowo, bo super rzecz powiedziałeś właśnie, że okazało się, że jest na to zapotrzebowanie. I Mhm, coś, co ja trochę obserwuję na rynku, że właśnie zapotrzebowanie oczywiście jest, bo te bardziej dojrzałe organizacje wiedzą, że warto walidować pomysły, że warto najpierw coś mhm, sprawdzić, zanim w coś pójdziemy, nie? Ale wydaje mi się, że nadal na rynku jest bardzo duży taki gap, że zresztą wśród szczególnie startuperów czy początkujących mhm. przedsiębiorców mają pomysł I'm going into na Tak, 100%, tak, w ale ogóle nie to, myślę to o tym, nawet. czy to ma sens. Mhm. Tak, bo to znaczy, wiesz co, startupowcy to są jakby specyficzni ludzie, którzy są po prostu zakochani w swoich pomysłach. I oni po prostu ciężko mają jakby taką trudność, jak to przecież no po prostu muszę to zrealizować, tak, nie ma na co czekać. W dużych organizacjach jest innego rodzaju myślenie, w sensie mamy do zrealizowania jakiś tam projekt, który szacunkowo ma nam przynieść tyle i tyle pieniędzy i po prostu to robimy.
Mhm. Niezależnie od tego, czy oczywiście są badania, ale one są już na takim etapie praktycznie przed wdrożeniem. Więc no tak, jakby niezależnie, może nawet nie zgodziłbym się z tobą, jeżeli chodzi o to o tą pierwszą tezę, że właśnie duże organizacje są bardziej chętne na testowanie, no bo tam też jest dużo takiego parcia na robienie po prostu rzeczy zgodnie z dokumentem, tak, który sobie Mhm. gdzieś tam opisaliśmy, roadmapą, planem projektu i tym podobne. Więc no ja tutaj design thinking jakby zakłada, że mocno walidujemy to i to też, co jest chyba takie trudne w design thinking, w zarządzaniu, zwłaszcza w dużej organizacji, to to, że jakby wdrożenie da się bardzo łatwo zaplanować, natomiast proces design thinkingowy jest taki w pewnym sensie nieprzewidywalny, bo co się okaże, jak tej potrzeby, którą gdzieś tam zauważyliśmy, może ona nie jest jakaś taka, nie wiem, bardzo bolesna, czy ten problem jest jakiś bolesny mocno, żeby klienci chcieli zapłacić za rozwiązanie, albo może okazuje się, że to trochę inaczej klienci widzą. Więc no właśnie ja miałem tak, że jakby nie myślałem o design thinking jako o sposobie na życie w pewnym sensie, Mhm. tylko po prostu chciałem wykorzystywać tą metodę do jakichś własnych pomysłów, bo się okazało, że może nie trzeba koniecznie wdrażać i mieć milionów na koncie, żeby zrealizować jakiś projekt biznesowy i że można sprawdzać, że ważniejsze czasami jest potrzeba czy problem, który się widzi, aniżeli samo rozwiązanie, których to rozwiązań danych problemów może być wiele. No i jakby w ten sposób design thinking jako metoda przedsiębiorczości stała się też jakby samym pomysłem na biznes, tak? Mhm. Przez to, że po prostu zaczęli ludzie się do mnie zgłaszać i tak właśnie gdzieś tam z wspólnikami założyliśmy taką firmę szkoleniową, bardzo małą, mikrofirmę można Mhm. powiedzieć. Kiedy jeszcze na studiach byłem taki nieopierzony, duże korporacje, ludzie starsi ode mnie, albo mogliby być moimi ojcami, matkami, a ja prowadziłem dla nich szkolenia czy warsztaty, więc No no, tak, takie też inna doświadczenie zdobywałem perspektywa. bardzo wcześnie. No właśnie, bo ty masz tą ciekawą perspektywę, też na ten cały design thinking, ale też właśnie na ten świat tworzenia oprogramowania, czy w ogóle walidacji Mhm, pomysłów, no bo pewnie design thinking nie tylko służy do walidacji pomysłów na software, tylko pewnie też usług, produktów i tak dalej, o czym sobie właśnie mhm, zaraz porozmawiamy. No a właśnie twoja historia zawodowa. Ty masz właśnie tą ciekawą perspektywę, bo tak jak mówiłeś, właśnie miałeś własną firmę, czy masz nadal, mhm. firmę szkoleniową, którą założyłeś Tak, jeszcze tak. na studiach. Teraz też prowadzisz szkolenia online. No, model się Właśnie. zmienił już. Jeszcze raz? Mówię, że model się zmienił Tak, model mojej się działalności, zmienił. tak. Tak, ale nadal właśnie prowadzisz tą firmę szkoleniową, nadal też te szkolenia online prowadzisz. Pracowałeś w Startup Academy, Mhm, więc no siłą rzeczy miałeś właśnie gdzieś tam, byłeś w tym środowisku startupowym, no ale teraz pracujesz w Allegro. Więc no to już jest tak. duża, dojrzała organizacja, która działa na rynku już bardzo wiele lat. Tam Mhm, pewnie te procesy wyglądają zupełnie inaczej. Chciałbym właśnie, żebyś tak. może trochę opowiedział, jak właśnie jak w ogóle ta walidacja pomysłów Mhm, wygląda z tej różnej perspektywy, właśnie z tego, kiedy jesteśmy takim solo przedsiębiorcą albo właśnie mhm, mikroprzedsiębiorcą, kiedy jesteśmy startuperem, bo to znowu jest trochę inny świat. No i mhm, właśnie z perspektywy dużej organizacji, jak na to patrzą. Już pokrótce troszkę o tym powiedziałeś, ale właśnie chciałbym, żebyśmy mhm, tutaj weszli może trochę głębiej, podpowiedzieli naszym słuchaczom, jak właśnie w tych środowiskach się zachować lub na co może zwracać uwagę też. mhm. Okej, więc jak jeszcze jesteśmy solo przedsiębiorcą, czy takim startupowcem, który ma bardzo dużą sprawczość, w sensie on decyduje, tak? No to z jednej strony mamy bardzo łatwo do wdrożenia design thinking, bo po prostu zaczynamy to robić, tak? Zgodnie Mhm, ze sztuką albo niezgodnie ze sztuką, w sensie no jakby to zależy wszystko od tego, jak się tego nauczymy i z jakich narzędzi skorzystamy i czy dobrze z nich skorzystamy. Więc tutaj sprawa jest prosta i ja też tutaj jeszcze mamy tutaj cały plan na ten podcast, więc też opowiem, jak ja walidowałem swoje pomysły, czy to w tej firmie, czy nawet jeżeli chodzi o sam kurs mój, który ostatnio jakby no mocno gdzieś promuję w różnych miejscach. mhm, Jeżeli chodzi o Startup Academy, no to tam miałem do czynienia rzeczywiście jakby ze startupowcami, którym starałem się pokazać jakby inną perspektywę
nie tylko taką właśnie miłości do swoich pomysłów i wdrożenia za wszelką cenę, tylko właśnie na bardzo wczesnym etapie walidowania tych pomysłów i przede wszystkim jakby najbardziej to, co istotne, chyba mi się wydaje w takim życiu czy rozwijaniu pomysłu startupowego, no bo też mamy na myśli, jak startup to coś pewnie bardziej lub mniej innowacyjnego. I to, co jest najbardziej istotne, to to, żeby ten kontakt z jakby finalnym klientem skracać do minimum, w sensie jak najszybciej weryfikować nasze założenia, nasze wydaje mi się, albo klienci to Mhm. pokochają, albo klienci są na to gotowi. No i niektórzy startupowcy mają jakby taką otwartość, żeby rozmawiać, żeby właśnie zweryfikować te swoje założenia, tak? Zbadać, czy ten problem, czy ta potrzeba istnieje, albo jeżeli nawet już wiedzą, że istnieje, no to jak ona się objawia, jakie są konsekwencje finansowe albo niefinansowe tego, że ten problem nie jest rozwiązany dalej gdzieś tam w jakiejś branży, w której działają, albo robią to właśnie na zasadzie, jakby namawiam do tego, żeby może niekoniecznie od razu budowali swoje rozwiązanie jakby w pełnej krasie i to jeszcze taki feature, to jeszcze taki feature, jak dodamy ten jeszcze jeden feature, to będzie już wspaniale i osiągniemy To po jest ta prostu, słynna będziemy... pętla, prawda? Jak zaczniemy już budować ten software, to Tak, tak. cały czas chcemy coś dać, bo cały czas myślimy, że czegoś w nim brakuje. A ktoś już nie Dokładnie, pamiętam dokładnie. kto, chyba Andersen Horowitz powiedział, przepraszam, nie Andersen Horowitz, tylko Ben Horowitz, nie Mhm. powiedział, chyba on nie pamiętam dokładnie, że jeżeli wypuściłeś swój produkt i się wszystkim podobał, to znaczy, że wypuściłeś go za późno. Mhm. No właśnie, za późno, dokładnie, za późno. I ja jakby pomagam tutaj startupowcom znajdować takie sposoby, by niekoniecznie musieli na przykład, nie wiem, inwestować teraz setki tysięcy złotych czy dziesiątki tysięcy złotych, w zależności jakby jak skomplikowane jest to rozwiązanie, w soft, tak, czyli wbudowanie po prostu tego jakby finalnego rozwiązania, tylko właśnie chociażby nawet no-code jest wspaniałym narzędziem i wspaniałym trendem, który umożliwia właśnie walidację pomysłu, już samego pomysłu, niekoniecznie problemu czy potrzeby, jakby zmniejszając bardzo mocno czas i koszty związane właśnie z tą walidacją, tak? Czyli dzisiaj tak Mhm. naprawdę nie musimy budować jakby super skomplikowanego rozwiązania, tylko możemy właśnie tą najmniejszą część, taką jedną funkcję najważniejszą zwalidować w sposób taki mniej może docelowy, finalny, ale sprawdzając, czy rzeczywiście to nasze rozwiązanie po pierwsze działa, po drugie, czy klienci są nim zainteresowani, czy są w stanie płacić. No i też w ten sposób uczymy się lepiej i szybciej, jakby co dalej budować, tak? Albo jak, w jakim Mhm. kierunku to budować, żeby to jak najlepiej zaspokajało potrzeby klientów. No bo ja też czasami zadaję takie pytanie, jak już widzę, że ten startupowiec czy ten zespół idzie tak, no my chcemy budować, my chcemy budować. No i tak się pytam ich, chcecie zbudować jakby pomysł, który macie w głowie, czy chcecie zrobić biznes? Bo to są czasami dwie różne rzeczy. To zawsze są zupełnie dwie różne rzeczy. Tak, Nawet dwie różne ostatnio rzeczy. mieliśmy, No. tak, nawet właśnie ostatnio u nas mieliśmy taki przykład, przyszedł do nas klient, wiesz, z zdefiniowanym pomysłem od A do Z. Mhm, On już wie, co chce robić i mówi, nie ma mhm, sensu, żebyśmy o tym dyskutowali i my dokładnie wiemy, czego potrzebujemy, nie? mhm, Zbudowaliśmy projekt, trwały 2 miesiące z hakiem, więc i tak bardzo krótko, mhm. no bo to jest świat no-code'u, więc robi się Tak, to dużo tak. szybciej. Projekt trwał 2 miesiące z hakiem, no bo to też była platforma, której już, wiesz, były feature'y, miała ładnie wyglądać, bo to już Mhm. był klient, który miał swoich klientów. No i zgadnij, co się okazało na samym końcu. No, Wywaliliśmy że 3/4 platformy. nie ma użytkowników, nikt nie kupuje albo Tak, dokładnie. Słuchaj, okazało się, że 3/4 funkcji, które ta platforma miała, były zupełnie nieprzydatne. Wyrzuciliśmy okej, je do okej. kosza, bo się okazało, że Mhm, klienci zupełnie nie tego oczekiwali, tylko potrzebowali czegoś innego, trochę mhm, idącego w inną stronę, no i trzeba było to zbudować od nowa. Klient powiedział, że to była jego najdroższa nauka biznesowa, jaką miał do tej pory, no bo wiesz, mhm. zbudować coś, a później wręcz od razu tylko wyrzucić do śmieci, no to rzeczywiście musi zaboleć. I No tutaj właśnie chciałbym Ci tak, zadać tak. jedno pytanie, no Mhm, bo teoretycznie każdy wie, że walidacja czy sprawdzanie pomysłów ma sens. mhm, Teoretycznie. Ale mhm, dlaczego de facto ma? No bo to, że zmniejszamy ryzyko, mhm. okej, ale czy idą jeszcze za tym jakieś dodatkowe aspekty? Oczywiście. Znaczy, w ogóle możemy wrócić do tego przykładu, o którym Kamil wspomniałeś, bo to jest
Myślę, że ludzie właśnie sobie myślą, że to jest najdroższy, jak on powiedział, mógłbyś przytoczyć ten cytat, że to była najdroższa lekcja, tak? Tak, najdroższa lekcja biznesowa Najdroższa dla niego. lekcja biznesowa, tak? No to niech sobie wyobrazi, co by było, gdyby nie budowali tego w no-codzie, tylko budowaliby to, wzięliby na przykład kredyt, tak, albo dofinansowanie czy cokolwiek, albo mieliby inwestora i zapłaciliby, nie wiem, setki tysięcy złotych w zbudowanie czegoś i nie daj Boże trwałoby to nie 2 miesiące, tylko podejrzewam, żeby trwało to o wiele, wiele Pół więcej. roku, nie? Co najmniej. Pół roku albo nie no, patrzę teraz też jak działamy, jak działają programiści, jakby naprawdę robienie rzeczy od samego początku jest turbo czasochłonne, więc podejrzewam, że byłby to rok pewnie, bo Tak, bo to jeszcze poniekąd... musi za tym, poza programowaniem, to jeszcze design, przemyślenie, jak to ma Tak, tak, działać, tak, nie? tak. Cała ta Więc otoczka jeszcze. Więc tak naprawdę szczerze pytanie, czy on jakby to była najdroższa lekcja, czy było właśnie to była najtańszy sposób weryfikacji tego jego pomysłu w porównaniu do tych kosztów, które mógłby stracić tak naprawdę, myśląc jakby w taki standardowy sposób. No i właśnie, jak mówimy sobie o tej walidacji, no to moim zdaniem walidacja pomysłów to jest takie ubezpieczenie. W sensie ten startupowiec zapłacił za ubezpieczenie tego, że gdyby zbudował to w inny sposób, taki już wiesz, mocno jakby no, w taki gdyby, który jakby no-codowe narzędzia być może nie mają jakby, to nie byłoby budowane od podstaw, tak? To Mhm. zapłacił ubezpieczenie, że gdyby to nie wypaliło, no to straciłby o wiele, wiele więcej. Ja to właśnie To tak jest, nazywam, wiesz co, powiem ci, że że to jest walidacja mega, pomysłów jest mega porównanie. ubezpieczeniem. Jak kupujesz sobie ubezpieczenie tam OC, no to płacisz jakby roczną składkę, tak, ale jak się stanie wypadek i załóżmy właśnie nikt nie kupi i w ogóle będzie trzeba wyrzucić połowę funkcjonalności, no to jakby to zapłaciłem to ubezpieczenie, tak, i mam spokój, Jak to nie nie jest, poniosłem tych kosztów. tak, to nie jest tragedia finansowa jeszcze pod tym względem. Co Dokładnie. innego stracić 500 000 albo 1 000 000, a co innego stracić 100 czy 200 tysięcy. No dokładnie, więc dla mnie właśnie walidacja pomysłów to jest korzyścią, jest no, tak jak ubezpieczenie, tak? Ja sobie czyli obniżamy tutaj to ryzyko, ponosząc koszty mniejsze lub większe, nie wiem, bo to są, jakby mówimy tutaj stricte o finansach, tak? Ale też trzeba liczyć na przykład koszt nie finansowy, tylko czasowy, tak? Bo na przykład przeprowadzenie, nie wiem, wywiadów czy jakichś badań z użytkownikami, żeby lepiej poznać ich świat, dowiedzieć się, jakie są potrzeby, czy te nasze założenia o tym, jakie oni mają rzeczywiście potrzeby, gdzie ten problem się objawia, który chcemy rozwiązać, no to też jest inwestycja, ale czasowa, tak? No bo trzeba je zrekrutować, no bo trzeba z nimi porozmawiać, więc to też nie trwa w tydzień, tylko może zająć więcej czasu, w zależności od tego też, kto tym użytkownikiem jest i gdzie jest na świecie, ale to też jest pewnego rodzaju takie ubezpieczenie, że rzeczywiście jak nam wyjdzie, że nie wiem, że ten problem nie jest na tyle bolesny, żeby ludzie są skłonni za niego płacić, albo na przykład istniejące alternatywy robią to super, no to po prostu może warto przemyśleć, czy rzeczywiście to jest ten pomysł, czy to jest pomysł wart budowania, albo czy to jest problem wart rozwiązania. No, więc to jest taki efekt trochę kosztów, może nie, znaczy to nie jest efekt kosztów utopionych, ale właśnie jak utopimy już tą dużą inwestycję, to ciężko też nam jest zrezygnować, tak, z tego rozwiązania. Będziemy pchali właśnie tam A to kolejne jest feature'y. pułapka. Tak, i to jest pułapka, tak, i w końcu pieniądze inwestora się skończą, w końcu bank jakby w końcu nam przyjdzie spłacić ten kredyt, no i po prostu te koszty utopione jednak są mocą taką, jakby to powiedzieć, takim betonem, który nas ciągnie gdzieś tam w tej rzece kosztów i Duże walidacja porażki właśnie tak. też dużo bardziej bolą, nie? Bo ja też Tak, patrzę tak. na to trochę tak, że jeżeli właśnie utopimy taką wielką inwestycję, na którą też poświęciliśmy właśnie de facto tyle czasu na samo budowanie, później to ciągnęliśmy w nieskończoność, bo no kurczę, już tyle wydaliśmy, a na końcu się okazało to porażką, to może właśnie nieść to też ze sobą bardzo duże koszty alternatywne w postaci na przykład zdrowia psychicznego, nie? No dokładnie tak, jakby nie zdajemy sobie z tego sprawy i właśnie testowanie pomysłów i umiejętne tego, jakby robienie tego, znajomość różnych technik, narzędzi
bo to nie znaczy, że po prostu jakby testowanie czy badanie potrzeb jakby nie polega na tym, że idziemy do klienta i mówimy, jakie masz potrzeby. Aha, takie, no dobra, to ja je zaspokoję. Tylko to jest czasami właśnie też umiejętność takiego psychologicznego podejścia. Czasami niektórzy ludzie jakby nie potrafią tak wyartykułować swoich potrzeb czy problemów, tak? Mhm. Albo na przykład to nie jest też zapytanie, tu mam taki produkt, on ma takie cechy, czy kupiłbyś? Czy pan by kupił? No, to nie jest najlepszy sposób na Albo chodzenie po weryfikację znajomych, pomysłu. prawda? Gdzie każdy znajomy nam zawsze powie, że to jest super pomysł i Tak, no po tak. prostu go for it. Dokładnie tak. Więc jakby tutaj też trzeba mieć na uwadze, że to jakby mówimy o testowaniu, o walidacji pomysłów, natomiast też trzeba robić to umiejętnie. No i jeżeli chodzi w ogóle o walidowanie pomysłów, no to mamy takie 3 kluczowe chyba kategorie hipotez, założeń, które sobie zawsze stawiamy w biznesie, czyli pierwsza hipoteza to jest taka, czy ten rynek, na którym działamy, to jest rynek, nie wiem, rosnący, czy pojawia się tam coraz więcej klientów, czy jest Mhm. tam w ogóle, tworzy się jakieś miejsce, tak? To jest pierwsza rzecz, bo nie wiem, teraz byłoby pewnie bez sensu robić, nie wiem, otwierać sieć garbarni na przykład, tak? Mhm. Jeżeli widzimy, że to jest coś, co po prostu i trendowo, konsumencko i też prawnie jakby się zwija. Druga rzecz to jest właśnie, czy ten problem, który staramy się rozwiązać, no bo tworzymy biznes, jakby często to też startupowcy zapominają, że chcąc zbudować startup, ty tworzysz po prostu, to jest biznes jak każdy inny, tylko trochę różniący się innymi prawami, w sensie być może jakby tym, że to jest coś oparte na technologii, coś, co się da jakoś tam w miarę szybko skalować, natomiast jakby to są cały czas te same założenia biznesowe, tak? Czyli musimy rozwiązywać realny problem użytkowników, za który będą w stanie płacić. Jak nie pieniędzmi, to danymi czy inną wartością, więc ważne jest, żebyśmy zidentyfikowali problem i go potwierdzili. Tak, na ile to jest problem istniejący i na ile to jest problem też bolesny. No bo też jest taka fajna statystyka, można sobie znaleźć najczęstsze przyczyny porażek startupów, no to jest no market need, czyli nie No ma tak. takiej potrzeby na rynku. Ja w ogóle chciałem kiedyś zrobić takie badanie, nie wiem jak dotrzeć do takich danych, ale sprawdzić ile pobrań, ile procent aplikacji ma pobrania tylko przez własnych twórców na tych sklepach Apple, App Store czy tam na Mhm. Google Play i tak dalej, co nie? Ile procent tylko jest pobieranych przez swoich twórców albo pracowników. No i też ostatnia hipoteza, i to też nie jest przypadkiem, to nie jest przypadkowe, że to jest ostatnia kategoria hipotez, czy ta nasza propozycja wartości płynąca z naszego rozwiązania i to całe nasze rozwiązanie rzeczywiście rozwiązuje problem i klienci są skłonni za to płacić. I zobaczcie, że to jest dopiero jakby ta kolejność ma znaczenie, tak? Bo Mhm. czasami ktoś ma pomysł i w ogóle nie warto na ten rynek wchodzić, tak? Z różnych powodów. Potem, jak już wiemy, że to jest dobry rynek, no to czy ten problem istnieje i dopiero wtedy możemy się zastanawiać nad rozwiązaniem, tak? Zastanawiać się, czy rzeczywiście ten nasz pomysł jest najbardziej adekwatny, albo też czy timing jest dobry. Więc zobaczcie, że też w ogóle mówienie o rozwiązaniu jest praktycznie na samym końcu, a No często tak, właśnie ale mamy tak, że mamy pomysł i to jest pierwszy etap, tak? mhm. Ale właśnie ten cały proces ja też uważam, czy to właśnie będzie design thinking, czy lean methodology, czy cokolwiek Mhm, innego, to ja uważam, że cały ten proces jest właśnie niesie ze sobą głównie też taką korzyść, że my poznamy świetnie własnego klienta, tą personę, do której będziemy de facto mhm, sprzedawali, jak również świetnie poznamy produkt, który budujemy dla tej osoby, a mhm, to jak współpracujemy z wieloma firmami, z wieloma founderami, z wieloma dojrzałymi organizacjami, to problem, który się bardzo pojawia, o ile to nie jest właśnie narzędzie do jakichś wewnętrznych procesów, tylko to jest mhm, narzędzie, w którym firma chce wyjść na jakiś rynek, to bardzo problem jest taki często, że nie wiedzą de facto do końca, do kogo trafiają i jaka jest ta mhm. wartość dodana tego produktu, bo to jest bardzo często Okej. ciężko określić, bo nam się wydaje, że jak budujemy produkt, albo świadczymy jakąś usługę, to przecież to jest taka usługa, która trafi do każdego. Mhm. No bo wiesz, my też No mieliśmy tak, to na samym początku, jak czyli do zakładaliśmy nikogo. prawie 2 lata temu zakładaliśmy firmę właśnie software'ową, no to też nam się wydawało, kurczę, każdy robi software, to jest świetna usługa dla każdego. Mhm. Kto nie robi Tak. software'u teraz? Wszyscy przecież korzystają, nie? A to Mhm. wcale tak nie wygląda. Zawsze trzeba znaleźć właśnie jakąś tą swoją personę i myślę, że właśnie te wszystkie procesy też de facto nam w tym pomagają. Tak, bo one są jakby
możemy być turbo przedsiębiorcami od urodzenia i mieć intuicję do tego, co ludzie potrzebują, albo mieć taką zdolność, tak? Natomiast no, nie wszyscy rodzimy się przedsiębiorcami, ale aspiracje ma więcej osób niż jakby pewnie umiejętności do tego. Ja też sam nie wywodzę się z rodziny, która ma jakieś długie tradycje przedsiębiorcze, wręcz przeciwnie, więc no ja po prostu ta przedsiębiorczość we mnie jakby do tego zawsze miałem jakąś taką pasję po prostu czytając książki i to się we mnie zrodziło, natomiast jakby umiejętności zero, tak? Więc próbowałem różnych pomysłów, które po prostu były beznadziejne, natomiast jak trafiłem na design thinking się okazało, że wcale nie musisz mieć od razu najlepszego pomysłu na świecie. Mhm. Po drugie, że ważniejszy właśnie jest ten problem wart rozwiązania i znalezienie tego jest kluczem, tak naprawdę podstawą do zrobienia jakiegokolwiek biznesu. A po trzecie, jeszcze nie musisz od razu budować finalnego rozwiązania, tylko możesz prototypować, co jest jednym z etapów design thinking. No to się okazało, że tak naprawdę mogę szybko, tanio eksperymentować, tak, z tym, jaki pomysł zażrę, tak mówiąc żargonem. Mhm. I właśnie po to jest design thinking, co nie? Czy te metody lean startupowe, one jakby mają tak naprawdę wszystkie te metody, czy wszystkie te, które wymieniamy, czyli Customer Development, Lean Startup, Design Thinking, Service Design, one mają tak naprawdę 3 kluczowe założenia, tylko trochę inne drogi realizacji tych założeń. Tak? Pierwsze założenie to jest takie, że znajdź problem wart rozwiązania, czyli właśnie o tym już się powtarzam pewnie, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne i klucz do sukcesu. Po trzecie, prototypuj, czyli zanim nie dowiesz się, czym ma być twoje rozwiązanie i w jaki sposób najlepiej rozwiązać ten problem, no to po prostu nie buduj rozwiązania, tylko je prototypuj i Mhm. testuj z użytkownikami. No i trzecia rzecz to jest właśnie ten kontakt z klientem, tak? Czyli jakby na każdym z tych etapów powinieneś walidować, jakby zderzać z klientem swoje założenia, czy to dotyczące pomysłu, czy rynku, czy problemów, czy potrzeb, czy przekazów marketingowych, tak? Przecież też Mhm. cały, nie wiem, marketing na Facebooku opiera się na testy AB i testujesz różne komunikaty, bo nie wiesz, który trafi i jakby Tak, i to nieraz robię cały czas taką. trzeba iterować, nie? Żeby trafić Tak, w tak, ten tak. Ta, złoty ta punkt. iteracyjność, dokładnie. To jest chyba to słowo, którego mi tutaj zabrakło tak na podsumowanie, czyli właśnie klient, prototyp, iteracje, tak? I to jest cały czas taka pętla i każda z tych metod mówi trochę inaczej, jak to robić, ale de facto idea zmierza do właśnie tych trzech rzeczy. No i tak naprawdę z design thinking jest z tych metod wszystkich chyba najbardziej takie uniwersalne i chyba też właśnie przez to zdobyło taką dużą popularność, no bo można tą metodę stosować do różnych branż, w różnych sytuacjach. Lean Mhm. Startup jest bardziej nastawiony na budowanie właśnie takich cyfrowych produktów, service design, jak sama nazwa wskazuje, bardziej do usług, tak? Customer Development to jest w ogóle już taka metodologia budowania startupu, gdzie Lean Startup jest w ogóle elementem tej metodologii, więc one wszystkie tak naprawdę do tych 3 rzeczy się sprowadzają, tylko dają trochę innego rodzaju narzędzia, podejście i są używane w innych kontekstach. Okej, super. Mateusz, powiedz mi w takim razie, no bo teraz tak, rozmawialiśmy oczywiście o tym, że każdy teoretycznie zdaje sobie sprawę z tego, że powinien to robić, że to jest dla małych, średnich, dużych firm, niezależnie Mhm, de facto od rozmiaru, zawsze powinniśmy spróbować chociaż zawalidować w jakimś minimalnym stopniu to, czy mhm, pomysł ma jakikolwiek sens, ale w takim razie, dlaczego tak mało osób to robi? Bo mi się nadal wydaje, mhm, że mało firm i mało takich właśnie solo przedsiębiorców, którzy dopiero startują, to robi. mhm, Pomimo tego, że każdy sobie teoretycznie zdaje sprawę z tego, że no, mhm. zacznijmy od sprawdzenia. Zadałeś mi pytanie, na które nie znam odpowiedzi. A jak Kompletnie nie wiem, myślisz? skąd to wynika. Wiesz co? Może to jest właśnie ciekawa rzecz też do zbadania, dlaczego tak mało. Bo ja też, zanim w ogóle zacząłem cokolwiek biznesowego większego robić, to znałem już tą metodę i było to dla mnie dosyć naturalne, żeby Mhm, pewne rzeczy testować i sprawdzać i w ogóle dopiero, a czasami testować w ogóle za pieniądze klienta. To też mam mhm. taki case. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest chyba taka najważniejsze to chyba taka obawa przed tym, że ten nasz świat, który sobie stworzyliśmy, te nasze założenia mogą runąć. Tak? I chyba to jest takie najbardziej trudne w tym wszystkim, że oddalamy ten moment weryfikacji po to tylko, żeby jeszcze żyć cały czas w tym przekonaniu, że to jest W tej najlepszy sferze pomysł i w marzeń. ogóle.
Tak, w tej sferze marzeń i ta weryfikacja po prostu jest no oddalamy ten moment. Mhm. Chcę znaleźć Okej. jakąś taką analogię, ale chyba właśnie to jest taka obawa właśnie przed tym, że taki dysonans poznawczy, tak, że my Tak, po bardzo prostu często czasami odrzucamy po prostu od siebie coś, gdzie mamy gdzieś z tyłu głowy podświadomie tak, nam tak. intuicja podpowiada, że to może nie mieć sensu, to nie zweryfikujemy, tylko idziemy za marzeniami Znaczy do mi się wydaje mi się, że jak już ta świadomość z tyłu głowy jest, to jest nawet już krok do sukcesu, w sensie do tego, żeby rzeczywiście to zwalidować. Gorzej jak w ogóle nie ma takiej myśli, to wtedy naprawdę ślepo idziemy i ciężko nawet wtedy takiej osobie, no bo jakby dużo pracowałem ze startupami, tak, i to były Mhm. różne osoby i czasami musiałem naprawdę bardzo różnych argumentów używać, żeby może część rzeczy sprawdzili, więc nawet ta świadomość z tyłu głowy nawet już może być, jeżeli ktoś zobaczy, że można to zrobić, to może to zrobić. Natomiast właśnie brak tej świadomości i takie pędzenie po prostu, jakby oddalanie, no to jest trochę, jakby to może, to jest trochę tak jak z oddalanie od siebie wizyty u lekarza, tak, u dentysty. Mhm. Boli, ale jest potrzebne. No i, Tak. no i po prostu oddalamy to, tak, jak najszybciej. To jest nieprzyjemne, ale wiemy, że potrzebne i to jest taka po prostu walka ze sobą wewnętrzna, więc wolimy po prostu właśnie żyć w tej sferze marzeń, w tej sferze właśnie tego, że na papierze wszystko się zgadza, że zrobiliśmy sobie model biznesowy i przecież kurczę, jak zrobiliśmy biznes model Canvas, to przecież wszystko musi pójść dobrze, tak, i tam się wszystko spina, tylko że no zapominamy o tym, że ten model biznesowy to jest po prostu jedna Teoria. długa lista hipotez, tak, które Dokładnie, mogą to nie jest na mieć w razie ogóle tylko teoria. związku z rzeczywistością, tak, teoria. No i też akurat jestem fizykiem z wykształcenia, no to jakby, może to też jest, może Tam to się też dużo jest teoretyzuje. tak, ale właśnie jakby każda teoria, właśnie dużo się teoretyzuje, to prawda, natomiast trzeba o tym pamiętać, że każda teoria, nawet najpiękniejsza, jakby jak znajdzie się jeden eksperyment, który ją obala, no to jest do śmieci, tak? I wiele razy tak było w historii, chociażby też był taki eksperyment, było jakieś laboratorium we Włoszech, które robiło badania, no i się okazało, że no, ich badania jakby obalają teorię względności Einsteina. No i Mhm. oni to opublikowali, jakby już tacy zachwyceni tym, że kurczę, jakaś stworzą nową fizykę, nowe podwaliny pod nowe teorie. No i się okazało, że po prostu to był błąd pomiarowy, tak? Jakiś tam to były bardzo czułe eksperymenty, tam mierzenie jakichś cząstek, ich prędkości i tym podobne, że miały większą prędkość niż Mhm. prędkość światła. No i się okazało, i po prostu no coś takiego, jakby niesprawdzenie tego i puszczenie jakby w świat takich wyników i takiej teorii, no jakby sprawiło, że tam było trochę kpiny z tych naukowców, tak? Że No tak właśnie, bardzo nagle duża podeszli do. może pójść za tym dyskredytacja. Tak, że nie sprawdzili, tak, że jakby nie przeszli tego całego aparatu metodologicznego, tylko byli tak zafascynowani tymi wynikami, że po prostu stwierdzili, że je opublikują, że tutaj stworzyli nową fizykę, tak? No więc Tak. Można zobaczyć tych tu małą analogię do startupowców. można. Ja często przytaczam właśnie chociażby każdy eksperyment fizyczny można opakować jakby w ramy na przykład takiego eksperymentu startupowego trochę. Czyli właśnie, że mamy jakąś hipotezę, znajdźmy teraz sposób na weryfikację tej hipotezy, tylko w świecie startupowym jest to o wiele prostsze, bo nie trzeba budować akceleratorów za miliardy No, to dolarów prawda. pod ziemią, tak? I można po prostu łatwiej, szybciej, taniej te eksperymenty walidować. Natomiast jakby cała ta metodologia jest taka bardzo zbieżna z taką metodologią, można powiedzieć, naukową i też stawiam taką hipotezę albo takie badanie, czemu doktoranci, naukowcy nie są najlepszymi startupowcami. Przecież to jest tak naprawdę jakby eksperymentowanie, tylko trochę z inną materią, tak? Mhm. Ja nie mam odpowiedzi dobrej. No właśnie, wracając, tak, wracając. No właśnie, więc, więc myślę, że tutaj chyba taka właśnie jest awersja do tego, żeby zobaczyć, jaka jest rzeczywistość. No, taki lęk przed tym, że te nasze wizje się mogą po prostu nie sprawdzić. Super. Słuchaj, Mateusz, bo tutaj jak zadałem ci pytanie, kto właśnie powinien to robić, Mhm. tutaj dałeś taki przykład pizzeria kontra generator reklam AI w Metaverse. I mnie bardzo, Aha. powiem ci szczerze, jak to przeczytałem, to mnie to Mhm. bardzo zaintrygowało. Co ma wspólnego pizzeria właśnie z generatorem reklam AI? No dobra, wiesz co, to jest taki przykład.
no bo mówimy tutaj mocno o walidacji, kto ją powinien Mhm. robić. I jakby wielkość firmy chyba nie ma znaczenia, bardziej ma znaczenie, jaki to jest pomysł, który mamy gdzieś tam w głowie, czy na Mhm. papierze, czy prezentacja, może już jakąś część zbudowaną. No bo gdybyśmy chcieli otworzyć, nie wiem, pizzerię w 30-tysięcznym mieście, no to czy ona ma sens? To wystarczy tak naprawdę sprawdzić, ile jest pizzerii, Mhm. ile jakby mamy mieszkańców, gdzie taką ewentualnie pizzerię najlepiej było otworzyć i czy są lokale do wynajęcia, tak, Mhm. które spełniałyby warunki. I to nie jest rocket science, w sensie pizzerii jest już bardzo dużo, jakby są franczyzy, można otworzyć własną, jakby jest to tak biznes już dobrze znany i potrzeba już tak dobrze jakby sprawdzona, że Zakorzeniony ludzie. w ludzkich umysłach, prawda? Tak, tak, że ludzie są, to jest już tak znany pomysł, że naprawdę jeżeli ktoś chce otworzyć pizzerię i zrobić to dobrze, no to jakby już wiadomo, co trzeba zrobić, jakie są potrzeby, ludzie jedzą pizzę i jakby i pewnie będą jeść. Więc to jakby nie wymaga jakby tych wszystkich metod, moim zdaniem tych startupowych czy design thinkingowych, no bo to jest tak naprawdę dosyć proste, tak, no upraszczam teraz, tak? Mhm. Natomiast jak mówimy właśnie o startupach, czy o jakimś software'ze, czy mówimy o jakichś nowych produktach, usługach, których na rynku nie ma albo jest ich jeszcze bardzo mało, albo są pewne, nie wiem, jakieś trendy, chociażby na przykład metaverse i AI, no to jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, generator reklam, tak, czyli teraz mamy różnego rodzaju narzędzia, które pozwalają nam, wpisujemy sobie tam jaki nasz produkt, jakieś tam kluczowe cechy i nam wypluwa i grafikę, i tekst reklamy, którą możemy Mhm. wkleić na Facebooka, tak. Natomiast gdybyśmy wpadli na taki pomysł, że tworzymy taki generator, ale reklam jakby z wykorzystaniem tego AI, tylko w metaversie, no to już trzeba do tego podejść nie jak do pizzerii, tylko właśnie podejść trochę w inny sposób. Po pierwsze właśnie sprawdzić rynek, tak? Czyli ta Mhm. hipoteza dotycząca rynku. Czy ten rynek już jest teraz na tyle jakby gdzie ten rynek w ogóle jest, tak? Bo czasami ludzie mówią, że gdzie jest ten metaverse, jak do niego wejść. Ja też się zastanawiam, ale jakbym miał robić taki pomysł, załóżmy, może ktoś podłapie, no to bym się zastanowił przede wszystkim właśnie, gdzie jest ten metaverse, jak dużo Mhm. ludzi już w tym metaversie działa, jacy są tam gracze, czy są tam już jakieś przestrzenie do reklam, Mhm. więc sprawdziłbym przede wszystkim rynek, tak? To jest pierwsza rzecz. Jeżeli widziałbym już tam jakiś potencjał, no to mogę przejść dalej do kolejnej hipotezy, tak? Czyli do tego, czy problem istnieje. Czyli głównie tutaj problemem pewnie byłoby to, czy są reklamodawcy skłonni reklamować się w metaversie, tak? I Mhm. możemy sobie jakby też z jednej strony powiedzieć, no tak, są skłonni, no bo tam Nike czy jakieś takie firmy globalne próbowały już coś robić, więc możemy na tej bazie przypuszczać, że rzeczywiście to mogłoby być. No ale co z mniejszymi firmami albo z takimi, które nie są właśnie z pierwszych stron gazet? Czy Albo jak byłyby dotrzeć w ogóle zainteresowane? do tak dużych firm, żeby im to Tak, zaproponować, kiedy mają na swoje działy, przykład, tak. prawda? Na przykład, czyli tutaj też określamy sobie, kto jest tym naszym docelowym klientem. Czy chcemy robić właśnie to dla Nike'a, który w zasadzie Mhm. pewnie ma cały swój dział, który może to robić, a z drugiej strony może właśnie jakieś mniejsze firmy, które nie mogą sobie pozwolić na działy, na copywriterów, grafików i tak dalej, ale chciałyby w tym metaversie zaistnieć, tak? Więc no warto do takich firm uderzyć, zapytać się jakby, jakie problemy powodują obecne, nie wiem, systemy reklamowe, jak Google Ads, Facebook, jakieś inne przestrzenie reklamowe, zastanowić się na tym, na ile oni są już, nie wiem, jakby ta adopcja tej technologii jest już dla nich czymś jasnym, oczywistym, na co zwracają Mhm. uwagę. I dopiero wtedy zastanowić się, ok, to jakie rozwiązanie moglibyśmy im tutaj zaproponować, tak? Co to znaczy, że reklama w metaversie, czyli gdzie? Tak, pewnie pierwsze pytania by się od nich pojawiły. Więc Tak, no do tego dokładnie. trzeba było już podejść w sposób mniej oczywisty niż do pizzerii i jest o wiele, wiele, wiele więcej niewiadomych niż z taką pizzerią, tak? I Jasne. dlatego właśnie mówię, mniej się skłaniam ku temu, żeby wiedzieć, kto powinien korzystać z design thinking, czyli startup, jakie firmy, a bardziej jaki pomysł mamy. Czy to jest pomysł, który po prostu robimy kopiuj wklej, bo to dobrze działa od lat i widzimy tylko po prostu przestrzeń na rynku pod tytułem w tym mieście nie ma pizzerii i warto Tak, może bo ją się tam zamknęła zrobić. jakaś. Tak, bo się zamknęła, chociaż też warto zbadać, dlaczego się zamknęła, tak? No, A to tak, tak, zdecydowanie. ale co innego, jak mamy generator reklam z wykorzystaniem AI w metaversie, tak? Gdzie nie wiemy praktycznie nic, jakby to wszystko jest jeszcze bardzo na wczesnym etapie.
Tak, i mamy może znowu tylko rzeczywiście właśnie jakąś hipotezę, że wiemy, że reklamach się zarabia, że w bardzo wielu miejscach w internecie się na reklamach zarabia, że w metaversie są jacyś ludzie, ale właśnie tak jak mówisz, nie wiemy ilu tych ludzi, czy tam już jest rynek, tak. czy tam w ogóle reklamy można umieszczać i tak Jakie tam dalej. są Natomiast problemy z tymi reklamami, tak, na przykład? Bo może się tak. okazać, że nie wystarczy wyświetlić tylko tekstu i grafiki, nie? Może trzeba stworzyć, nie wiem, banery 3D z wideo połączone z czymś tam, jakąś interaktywną reklamę, więc nawet samo eksplorowanie tego, jakich treści, tak? Jaki format reklamy tam powinien Mhm. być, bo on będzie inny niż to, co do tej pory znamy. Tak? Czyli to Zgadza się. pewnie nie będzie tylko grafika i tekst, tylko może jakiś inny sposób w ogóle, którego jeszcze nie znamy, tak? I Mhm. będziemy to eksplorować, testować, sprawdzać, na jakie formaty ludzie najbardziej reagują. No bo teraz to wiemy, że po prostu reelsy, tak, krótkie formy, tekst, grafika, wideo. Natomiast w metaversie, kto to wie? Who knows? Raczej Tak, ale powiem ci, że to bardzo ciekawy pomysł. Może komuś właśnie padnie. podpowiedziałeś pomysł na startup, tak? Wtedy jakaś Tak, no to jak kontrybucja ktoś się chce należy. skorzystać, to złotówka plus VAT. Tyle są warte pomysły. Tak, zgadza To się. zapraszam. Super. Mateusz, to ja chciałbym dojść właśnie teraz troszkę, nazwijmy to do sedna, Mhm. bo tutaj mam jeszcze bardzo wiele tematów do przedyskutowania, ale chciałbym, żebyśmy właśnie powiedzieli naszym słuchaczom, czym de facto ten design thinking jest. Dobra. No więc w bardzo dużym skrócie design thinking to jest metoda tworzenia produktów, usług albo poszukiwania innowacji. Jakby cel tutaj może być, znaczy, jeżeli chodzi o cel tej metody, no to ona rzeczywiście jakby koncentruje się mocno na poszukiwaniu innowacji i rozwiązań w postaci produktów albo usług, której jakby taką nadrzędną zaletą czy cechą jest to, że robimy te innowacje, usługi czy też produkty w oparciu właśnie o odkrycie, to jest pierwsza rzecz, a potem głębokie zrozumienie potrzeb odbiorców, tak? Czyli tych de Mhm, facto, do których kierujemy tą usługę. No i to jest jakby taka bardzo prosta definicja, która być może jeszcze nic nie mówi. Natomiast design thinking składa się z takich trzech elementów. No i jeżeli to jest metoda, no to ona ma swoje takie konkretne kroki, które musimy przejść, tak? Jakby jest to proces. Składa się z narzędzi i na każdym z tych etapów są wykorzystywane różnego rodzaju narzędzia do tego, żeby maksymalizować efekty każdego z tych etapów. Za chwilkę trochę opowiem więcej. No i trzecia rzecz, chyba taka najmniej doceniana, a moim zdaniem najważniejsza, to jest sposób myślenia. Tak zwany mindset. I w mhm, zasadzie od niego on jest najbardziej kluczowy, no bo niezależnie jakie narzędzia wykorzystamy, czy jak ten proces będziemy przechodzić, no to bez niego w zasadzie możemy sobie to wszystko jakby, no, to będzie po prostu pójdzie na marne. mhm. I też trochę tak jak zawsze taką też analogię daję, że design thinking jest jak młotek i dłuto. W sensie można zrobić piękną rzeźbę jak Michał Anioł, a można też walnąć się w głowę po prostu i sobie zrobić krzywdę. Tak. I ten mindset właśnie służy do tego, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy, tylko żebyśmy zrobili naprawdę super produkty i usługi, za które klienci będą nas kochać i jeszcze będą za to płacić. Mhm, I teraz weźmy sobie jakby te etapy, one są nieskomplikowane, można powiedzieć logiczne. Pierwszy etap to jest empatia, gdzie po prostu bardzo mocno właśnie odkrywamy, jakie są te problemy, jakie są te potrzeby. Też badamy tam często rynek, potwierdzamy to sobie i tak naprawdę tutaj wykorzystujemy takie narzędzia jak wywiady z userami, wywiady z ekspertami rynkowymi, to są obserwacje, tak, albo na przykład sami doświadczamy pewnych To Mateusz, jakby tej perspektywy użytkownika czy też klienta. pozwól, że wejdę ci tutaj słowo właśnie, bo to No. jest coś, z czym bardzo wiele według mnie osób ma problem. Mianowicie wiemy, że musimy właśnie zbadać naszych Mhm. potencjalnych klientów. Jak do nich dotrzeć? Gdzie oni są? Jak do nich Bo dotrzeć? to Okej. jest bardzo ciekawe zawsze pytanie, nie? No bo wiemy, Mhm. że nie powinniśmy pytać znajomych, bo to nie jest miarodajne, Mhm. chyba że no rzeczywiście oni są potencjalnymi odbiorcami, ale też ciężko zawsze tam o No taką nie, 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 nie. tak, Znajomi nie. rzekomą odpowiedź, która będzie, wiesz, w 100% Mhm. jasna. Więc jak moglibyśmy dotrzeć do tych potencjalnych Mhm. odbiorców?
Okej, żeby z nimi przeprowadzić badania, już niezależnie od tego, jaką formą. Wiesz co, ja to robię, jakby jest kilka sposobów. Mhm, Pierwszy, chyba najdroższy, to można po prostu zlecić to agencji rekrutacyjnej, która robi takie badania, no ale to jest mhm, bardzo drogie, cholernie drogie, ale są prostsze sposoby. Ja zawsze wyznaję taką zasadę znajomi znajomych, tak? mhm, Czyli jakby to są osoby, do których pośrednio możemy dotrzeć, tak? Przez naszych znajomych. I na przykład załóżmy, że robię taką aplikację do reklam AI w metaversie. No i Kamil, pytanie, czy masz taką osobę w swoim kręgu znajomych, która na przykład reklamuje swój biznes w Facebooku albo w Mecie, co nie? mhm. Pewnie masz. No, No więc na pytanie, czy pewno. no, to pytanie, czy dałbyś mi, czy mógłbyś zapytać te osoby, czy byłyby skłonne porozmawiać ze mną z pół godziny zdalnie, albo przez telefon, albo face to face, i jak tak, to po prostu bym prosił cię o kontakt do nich, o Widzę, że już telefon. powoli planujesz ten biznes. Tak, to robimy teraz na żywo robimy proces design Walidację. thinkingowy, tak? Tak, Tak. czyli właśnie znajomi znajomych, więc jakby właśnie nasze sieci kontaktów, tak? To jest najprostszy, najszybszy i nawet jak pracuję z jakimiś zespołami, to jest tak, że dobra, no to Bartek, Piotrek i Michał, listujemy sobie trzech znajomych, którzy spełniają kryteria przynależności naszej grupy docelowej, Mhm, tak, pasują do tej naszej persony. No i teraz Piotrek rozmawia ze znajomymi znajomych Kuba i odwrotnie, tak, i się wymieniamy. I to działa. W sensie to jest bardzo proste, bardzo łatwo wtedy też szybko o tą rekrutację i naprawdę wiele razy już tak robiłem, że nawet na jakichś warsztatach jednodniowych ludzie byli w stanie zrobić po prostu te pierwsze wstępne wywiady, tak? mhm, Z prawdziwymi użytkownikami, weryfikując swoje założenia. No, więc jakby to jest jeden sposób rekrutacji. Drugi, który też praktykowałem, to jest po prostu poszukiwanie takich osób w różnych miejscach w sieci, gdzie się te osoby kumulują, tak? Czyli na jakieś mhm, grupy na Facebooku, czy jakieś grupy na LinkedInie, czy jakieś tematyczne. Więc nawet robiłem teraz właśnie swój kurs, chciałem jakby zniszować, czyli jakby trochę, mhm. jakby kurs jakby treściowo jest adekwatny do tej grupy ludzi, ale komunikat już nie. Więc jakby żeby dowiedzieć się, na czym tej grupie najbardziej zależy, i to byli projektanci UX, czyli jakby tutaj moja branża, no to po Mhm, prostu zrobiłem jakby prostą ankietę, gdzie dopytywałem ludzi o to, jakie tam mają problemy z facilitacją warsztatów na przykład, tak? I mhm, to było na grupach właśnie UX-owych na Facebooku głównie, gdzie też nagrodą czy tam takim podziękowaniem był materiał, który udostępniłem. mhm. Mm, tak, więc No właśnie, jakby bo też robimy to warto tak jakoś na zachęcać zimno, te tak? osoby. Słucham? Warto też jakoś zachęcić te osoby, żeby jednak chciały wziąć w tym Tak, udział, tak, nie? Bo tak. to I też to jest i bardzo wcale nie często musimy tutaj płacić pieniędzmi, tylko możemy płacić w sposób albo jakąś na przykład wartością. ja często stosowałem po prostu czekoladki, jak miałem spotkania face to face, jak miałem spotkania takie zdalne, to po prostu jakiś taki bon, nie wiem, 30 złotych nawet, żeby można było sobie kupić książkę czy jakiś Mhm, e-book. Jakaś naprawdę mały upominek, albo mógłby to być nawet jakaś zniżka, czy po prostu no, naprawdę małe rzeczy. Jakby ludziom się wydaje, że jakby wszystkim tym, z którymi pracuję, wydaje się, że ludziom trzeba po prostu zapłacić nie wiadomo jakie pieniądze, żeby oni się wygadali i żeby dali nam te informacje. Tak naprawdę się okazuje, że czasami w ogóle ludzie lubią samo gadać. tak, tak. Ludzie lubią gadać, zresztą podcasty są najlepszym tego dowodem i się chętnie dzielą, wiesz, swoją perspektywą, doświadczeniem i się czują, i nawet nie chodzi o to, żeby z tego coś mieli, tylko samo poczucie bycia przepytanym jako taki ekspert trochę od własnych doświadczeń już jest dużą nagrodą, przyjemnością dla tych osób, że mogą się wygadać na temat jakiejś usługi, produktu czy problemu. Mhm. Zresztą ja też tak mam i korzystam z tego, To tak, widzimy że teraz. tak, widzimy to teraz. Więc ta Super. rekrutacja, ta rekrutacja jest naprawdę nie jest taka trudna, jakby się wydawała, co nie? I jakby też w swoich materiałach, czy w szkoleniach, czy w kursie jakby pokazuję właśnie takie naprawdę proste rzeczy i trochę rozbijam takie mity, które się wydają, że teraz o kurczę, mam zrobić 10 wywiadów, gdzie ja tych ludzi znajdę? Kurczę, napisz do 3 znajomych i tych 3 znajomych ma 3 znajomych i masz już 9 osób, tak? Dokładnie. I kwestia tylko umówienia się z nimi. Jakby to nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje. Tak, to fakt. Dobrze, no to
co dalej? Co dalej de Okej, facto dobra, łatwiej no właśnie, potem więc wywiadów? mamy tą empatię, tak? Mamy tą empatię, gdzie rozmawiamy sobie właśnie z tymi albo obserwujemy ich, albo też doświadczamy tego, co oni, no bo najlepszym sposobem zrozumienia drugiej osoby jest doświadczyć tego samego, co ona. Mhm. Tylko jak robimy na przykład rozwiązanie, nie wiem, dla kobiet w ciąży, no to tobie i mnie pewnie byłoby trudno tego doświadczyć, tak? No Ale załóżmy, że zdecydowanie. tak, ale załóżmy, że robimy, nie wiem, jesteśmy firmą, która produkuje jakieś, nie wiem, urządzenia domowe albo jakieś meble, które teraz strzelam tak z pomysłem, chodzi tylko o Mhm. zrozumienie tej perspektywy, które pomogą kobietom w ciąży, które mają problem, nie wiem, no jakby to ich ciało więcej waży niż zwykle, są problemy Mhm. motoryczne. No więc jak możemy doświadczyć tego, co kobieta w ciąży? Kamil, pytanie do ciebie. Jak facet może doświadczyć, jak to jest być w ciele kobiety w ciąży? Kurczę, no ja bym poszedł chyba od strony praktycznej i No. spróbował po prostu zasymulować sobie coś, przykleić może do siebie, żeby zobaczyć No właśnie, jak to na przykład właśnie, wpływa na dokładnie, kręgosłup, dokładnie. czy na poruszanie się na co dzień, jak to bardzo Mhm, przeszkadza właśnie w codziennych czynnościach, no bo jednak ten mhm. no brzuch trochę przed nami wystaje, że tak to brzydko określę, Tak, no ale tak, tak. jednak też może nam trochę przeszkadzać po prostu, nie? No dokładnie, dokładnie. I nawet są takie w szkołach rodzenia, widziałem właśnie taki eksperyment, gdzie partnerzy czy Symulacja przyszli tak ojcowie, zwana. który też obciążyć sobie jakby, wiesz, jakąś poduszkę i do tej poduszki nałożyć jakichś cięższych rzeczy, żeby to symulować. No i spróbować wtedy wejść na drugie piętro, zawiązać sobie buta, tak, kiedy rzeczywiście mamy przed sobą jakby tutaj ten Mhm. brzuch i zobaczyć jak na przykład jak powinna wyglądać na przykład, nie wiem, szafka na buty, nie? Dla kobiet w ciąży. W jakimś tam, nie wiem, być może w jakimś szpitalu położniczym albo w jakimś przychodni. Jakby teraz tak chodzi o to, że naprawdę to wejście w buty użytkownika, takie namacalne, nie jest takie trudne. W sensie nie Jest projektujemy. możliwe. Jest możliwe nie jest tak trudne, jak nam się wydaje, bo ja tu podałem ekstremalny przykład, tak? Mhm. Ale na przykład, nie wiem, jakby projektujemy coś dla niewidomych, no to po prostu wystarczy sobie przepasać, jakby wziąć szalik, czy jakąś chustę, czy cokolwiek innego i sobie zawiązać oczy, tak? Tak. I spróbować, nie wiem, spróbować pójść do kuchni i zaparzyć sobie kawę. No, nie proponuję, ale wtedy Ryzykowne, możemy. ryzykowne. To jest akurat ryzykowny, tak, ale nie wiem, wziąć sobie z lodówki coś, no to już może być łatwiejsze, ale my nie tworzymy aż tak skomplikowanych. Znaczy, oczywiście są ludzie, którzy tworzą dla takich osób, można być trochę ekstremalnych użytkowników, Mhm. natomiast my mamy czasami łatwiej wejść w buty naszych odbiorców, tak, bo możemy sami skorzystać, nie wiem, z naszej aplikacji, z naszego sklepu, Tak, nagrać zresztą na co swoje dzień szkolenie. korzystamy z bardzo wielu przecież usług czy aplikacji, gdzie widzimy, Mhm. co w nich po prostu nie działa i to też jest Tak, jeden tak. z pomysłów, które gdzieś tam niedawno zasłyszałem w internecie, jak zbudować super SaaS-a czy super Mhm. startup. Rozwiąż swój problem. Tak, właśnie nie do końca się też Mhm. z tym zgadzam, bo to nadal nie znaczy, że jest rynek albo wiesz, To prawda. wyplewimy z Trzeba by było rynku. sprawdzić, czy inni osoby, czy jak dużo jest podobnych osób, nie? To po pierwsze, jak Wtedy. dużo jest podobnych osób, po Mhm. drugie, czy jeżeli mamy już jakieś sprawdzone rozwiązanie pod tytułem na przykład Slack, ClickUp, wiemy, że te produkty no, mają jakieś swoje wady. Jeżeli my zbudujemy prawie identyczny produkt plus te rozwiązane wady, no to To nie jest. jednak przekonanie użytkowników do odejścia z tej platformy, Mhm. cały ten proces pokazania światu, że mamy takie rozwiązanie, które jest trochę lepsze od tego, co już dobrze znacie, ale teraz musicie się migrować, przesiadać i tak dalej. Tak, tak. No, Czyli to koszt nie koszt jest takie zmiany, łatwe. tak? Tak, to No nie jest takie właśnie, koszt łatwe. zmiany jest duży. No Dokładnie tak. dokładnie. Więc i potem po tej empatii właśnie, kiedy my tak dobrze rozumiemy, czasami lepiej jakby chodzi trochę o to w tej empatii, żeby lepiej zrozumieć człowieka, niż on sam siebie rozumie, Mhm. tego klienta. I Steve Jobs kiedyś powiedział, że nie rolą klientów jest wiedzieć, czego potrzebują. Co nie? No to trochę właśnie tak jest w empatii, że Totalne my zdanie, ale musimy lepiej. prawdziwe. Tak, że to trochę naszą rolą twórców, przedsiębiorców jest lepiej rozumieć użytkowników, klientów i dostarczać im takie rozwiązania, na które sami by nigdy nie wpadli, tak? I to też Mhm. w tej empatii to nie jest tak, że pytamy, jakiego rozwiązania potrzebujesz? I też jest cytat prawdopodobnie Henry'ego Forda,
o badaniach, że gdyby zapytał ludzi, czego potrzebują, to by powiedzieć, że szybszych koni, tak? Tak, No i dokładnie. właśnie to też jest pułapka, że te wywiady trzeba też umieć prowadzić, żeby właśnie czego potrzebujesz? No ja potrzebuję szybszej aplikacji, tak? No i Mm. Tylko wtedy co to po znaczy, prostu prawda? W jakim aspekcie szybciej? dokładnie, dokładnie. I pytanie, czy aplikacja ma być szybciej, czy po prostu to zadanie musimy wykonać szybciej, a niekoniecznie musimy przyspieszać aplikację, tak? Bo można zrobić Dokładnie. coś innego. No, więc jakby to jest empatia, potem mamy definiowanie potrzeb, czyli to jest taki etap już trochę analityczny, gdzie my ten cały materiał, te notatki, wszystkie nagrania, zdjęcia, cały ten materiał zebrany po prostu analizujemy, tak? No i po prostu Mhm. robimy sobie taką analizę, co jest najbardziej kluczowe dla naszego klienta, które z tych potrzeb są takie, które zaspokojenie nam na największą przewagę, które z tych potrzeb rzeczywiście jesteśmy w stanie zaspokoić. Więc to jest taki etap analityczny, gdzie kończymy tak de facto ten etap jakimś takim wyzwaniem projektowym, tak? Czyli jak moglibyśmy zaprojektować i tutaj sobie jakby kończymy, jak moglibyśmy zaprojektować najbardziej skuteczny format reklam AI w metaversie, wiedząc na przykład, że użytkownicy, no i tutaj jakiś insight pewnie z badań, tak? Mhm. Ale takich nie prowadziłem, więc nie będę, nie będę zmyślał. Jeszcze. Jeszcze nie, i potem mamy ten etap, i to jest jakby etap empatii, definiowania potrzeb, to jest ten etap, na którym powinniśmy mieć problem wart rozwiązania dla użytkowników i też wart rozwiązania z biznesowego punktu widzenia. I Mhm. potem przechodzimy do kolejnej fazy bardziej kreatywnej, gdzie mamy już generowanie pomysłów, prototypowanie i testowanie, czyli wymyślamy jak najwięcej pomysłów, możemy stosować tutaj różne techniki. Tutaj tak naprawdę ile technik znasz i które lubisz, to te są najlepsze, Mhm. więc tam są burze mózgów, jakieś metody 635, jakieś szalone ósemki, Walt Disney i tak dalej. Jakby tych technik jest po prostu, są tysiące, więc tutaj w zasadzie wybieramy takie, które dla nas są najbardziej pomocne. Wymyślamy te pomysły, robimy oczywiście jakąś tam wstępną analizę i to, co najbardziej istotne, to przechodzimy do prototypowania. I teraz jakby prototyp może być na różnym poziomie zaawansowania, tak? Mhm. I na takich krótkich warsztatach, czy w jakichś takich procesach właśnie, gdzie no nie będziemy, nie wiem, nie mamy 2 miesięcy, żeby zbudować jakby no-codowy prototyp, czy bardziej zaawansowany, no to czasami robimy te prototypy z papieru, tak? Rysując po prostu poszczególne ekrany. I to jest coś, co już rzeczywiście może to zabrzmieć kontrowersyjnie, ale też już można testować z Tak. użytkownikami. Ja też wiesz, też słyszałem o bardzo ciekawych, znaczy słyszałem, czytałem też o bardzo ciekawych metodach walidacji pomysłów, gdzie Mhm, opieramy to naprawdę na takich bardzo prostych elementach, gdzie na przykład po prostu robimy formularze w Google Formie, mhm. a całą pracę jeszcze wykonujemy ręcznie, no bo jeszcze nie ma tej skali, Oczywiście. jesteśmy w Tak, stanie tak, ją tak. zrobić ręcznie po prostu na początku. Nie inwestując w to Dokładnie pieniędzy, tak. tylko inwestując w swój czas. To się nazywa profesjonalnie interfejs białkowy, O, bardzo czyli po dobra nazwa. prostu tak, dobra nazwa, interfejs białkowy, czyli właśnie wiesz, z przodu jest jakiś formularz, jakaś strona, jakiś landing page, a pod spodem po prostu my siedzimy ręcznie, robimy Tak. nasze tutaj ręce, mózgi robią tą pracę. Jak w tej reklamie E, mózga, świstak siedzi i zawija w sreberkę. Tak, tak. Albo na przykład, nie wiem, tworzymy jakiś nowy rodzaj maszyny vendingowej i i wsadzamy tam siebie albo kolegę czy koleżankę, no i on tam wydaje resztę, czy tam wydaje te produkty, czy cokolwiek, co ma ta maszyna robić. Więc to jest Tak, chyba bo na taki początku nie najbardziej potrzebujemy obrazowy de facto przykład. tej wydajności, tej skali i tak dalej. Możemy to po prostu zrobić, żeby właśnie te pomysły sprawdzić. Dokładnie tak. Tutaj to prototypowanie i testowanie, jakby właśnie ten etap przejścia z pomysłu do prototypowania, testowania, to jest etap, na którym właśnie startupowcy, firmy najbardziej chyba tego jakby trudno im to zrozumieć, bo z jednej strony jakby wszyscy mówimy jakby o badaniach, tak, jakby użytkownika, spełnianie potrzeb i tak dalej, one są ważne, jak najbardziej. I siedząc ileś tam lat w jakiejś branży, no to już my te problemy naprawdę znamy, ciężko nas też jest zaskoczyć. Natomiast jakby przy tych pomysłach często jest tak, że pomysł, analiza. To dobra, to teraz analiza pod 2 kątami. Jeden kryterium to jest koszt, drugie kryterium to jest czas. I teraz bierzemy pomysł, który jest najtańszy i najszybszy do wdrożenia, no i wdrażamy, tak? Mhm. A się okazuje, że czasami może ten najdroższy pomysł, nie dajemy sobie szansy na przykład na to, żeby zwalidować, nie wiem, najdroższy pomysł i najbardziej czasochłonny
i po drodze poszukać może jakiegoś innego, nieoczywistego sposobu, jak go zrealizować taniej i szybciej, tak? Mhm. Bo czasami myślimy właśnie tak bardzo, tak, jak to powiedzieć, tak bardzo płytko, w sensie, aha, aplikacja, no to aplikacja to jest rok developmentu i to drogie, tak? Tak, No ale ale to właśnie to jest, może Mateusz, nie właśnie musi być coś. aplikacja, tak? Ale to Tak. nie musi być aplikacja. Pytanie, czy ten sposób zaspokojenia potrzeby byłby adekwatny i poszukajmy jakiegoś innego sposobu na wdrożenie tego, tak? Na przykład, Tak, nie wiem, właśnie jakimś Google Formsem i jakimś prostym algorytmem pod spodem, tak? zgadza się, bo to jest bardzo często taka klątwa, nie wiem czy wiedzy, czy to jest adekwatna nazwa, ale bardzo często ludzie myślimy w ten sposób, że i właśnie jeżeli mamy tą listę pomysłów, mówisz, i one jedne są tanie w realizacji, drugie są drogie, to nam podświadomie od razu się wydaje, że ten najdroższy pomysł to jest ten najlepszy i że na nim A no najwięcej właśnie, potencjalnie zarobimy. A tak, niekoniecznie tak. tak jest, bo kiedyś ktoś mi powiedział bardzo mądre zdanie, że najlepszy pomysł na biznes to jest wyprodukowanie czegoś bardzo taniego, na co stać każdego i Mhm. czego każdy potrzebuje, nie? No i to Mhm. nie jest ten najdroższy, super skomplikowany pomysł. Wiesz, na przykład nakrętki do butelek, nie? Czy Tak, to tak. jest coś super skomplikowanego, a wiesz, ile wody dziennie wypijamy albo innych napojów, nie? Mhm. I to nie jest super fancy pomysł, taki wiesz, modny, z którym będziesz chodził się chwalał, słuchajcie, ja produkuję nakrętki do butelek, nie? Mhm. Nie będziesz tym taki super i właśnie w ten sposób też często wydaje mi się, myślimy, że szukamy czegoś takiego, czym wiesz, będziemy mogli się obnosić, chwalić, Mhm. mówić, o zobaczcie, jaki ja super pomysł wymyśliłem, nie? Ale Mhm. na koniec dnia niekoniecznie da nam to te największe właśnie zyski, czy największy Tak, sukces. tak, więc właśnie ja te kryteria bym tutaj, zawsze staram się gdzieś tam podsunąć, żeby to był przede wszystkim kryterium tego, na ile ten pomysł zaspokaja w sposób unikatowy potrzeby. Unikatowy mam na myśli niekoniecznie jakiś inny, dziwny, tylko unikatowy pod tytułem robi to 10 razy lepiej niż obecne rozwiązania, tak, na przykład. Mhm. Jakby rozwiązuje te problemy czy potrzeby użytkownika, a drugi sposób, no to gdzie widzimy największy potencjał na biznes, ale nie w kontekście kosztu i czasu wdrożenia, tylko jakby pod kątem modelu biznesowego, tak? Bo może Mhm. aplikacja, ciężko byłoby, rzeczywiście aplikacja jest droga, aplikacja jakby pobrania i tak dalej, to jest duży koszt marketingu, ale może się okazać, że nie musimy robić koniecznie aplikacji, to może być drugi etap, jak już się okaże, że ten nasz pomysł rzeczywiście rozwiązuje problem i to poszukajmy, ok, to jak to możemy zrobić 10 razy taniej, tak? Albo nie aplikacją, tylko właśnie może jakimś, nie wiem, wtyczką, tak? Czy, Mhm. czy czymś prostszym, zaspokoić tą potrzebę. I nie wiem, chociażby taki przykład, gdzie firma, która robiła analizy tego, jaki jest tak zwany trafik, tak? Czyli ile ludzi w danym miejscu w mieście przechodzi i Mhm. kupuje, no to na przykład robiła to w taki sposób, że szli pod Biedronkę I stali z i klikaczem. stali z klikaczem albo po prostu brali od ludzi paragony i sprawdzali i numery transakcji, tak, bo tam na paragonach był po prostu Mhm. która to była transakcja danego dnia i w ten sposób to mierzyli, tak, i potem dobra, no to nie jest skalowalne, ale to w takim razie zróbmy po prostu zwykłą, najprostszą aplikację, gdzie ludzie będą mogli jakby zrobić zdjęcie tego paragonu, wrzucić to zdjęcie i w zamian dostaną jakiś tam 5 zł rabatu na coś tam, tak? Albo jakiś Mhm. kupon do czegoś. I I właśnie, to już jakbyśmy jest myśleli tylko o tym, automatyzacja. tak, tak, jakaś automatyzacja, tak? I to jest tak, że to rozwiązanie, które ma dostarczyć tą propozycję wartości, tą wartość dla użytkownika, jakby niekoniecznie musi być tym finalnym, tak? Jakby to też do tego możemy zrobić osobną burzę mózgów, jak to zrobić w inny, prostszy, lepszy sposób, jakby, ale zaspokajając jakby tą wartość, jaka płynie z tego pierwotnego pomysłu. No, więc Mhm. jakby tutaj to prototypowanie, testowanie i też to generowanie pomysłów jest takim etapem design thinking drugim, gdzie jakby są 3 etapy, które składają się na to, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie, tak? Najbardziej i użyteczne i efektywne też biznesowo. Tak, ale to jest właśnie też super, że o tym mówisz, bo też coś, co ja często zauważam, szczególnie w Polsce, bo jak pracujemy z klientami ze Stanów, to oni bardzo często już mają, nie wiem dlaczego, z czego to wynika też do końca, ale zauważyłem, że firmy ze Stanów mają dużo większą świadomość tego, że
na początku nie liczy się to, że ma to być piękne i tak dalej, to ma rozwiązywać Mhm. problem. Jak już to Tak, zacznie tak. rozwiązywać problem i zacznie Mhm. przynosić pieniądze, to wtedy pomyślę Mhm. dopiero o tym, żeby to zrobić ładne, zapakowane w kokardkę i tak dalej. W Polsce za Dokładnie tak. to bardzo często wychodzimy z tego założenia, że zresztą jak robimy dla startupów różne projekty czy coś, to founderzy czy nawet firmy dojrzałe już wychodzą z tego założenia, musi być ładne, funkcjonalne, szybkie i musi być jeszcze w tej Mhm. technologii, bo mamy taki kaprys. Gdzie de Mhm. facto użytkownika końcowego czy użytkownika biznesowego totalnie nie interesuje to ani w jakiej technologii jest to zbudowane, Mhm. jeżeli działa, bo jeżeli działa, to nikt się nad tym totalnie nie zastanawia. Mhm. Teraz siedzimy na click meetingu i czy ty albo ja zastanawiamy się, a w czym ten click meeting został zrobiony? Nie. Totalnie, dokładnie, totalnie nie, więc też jeżeli by rozwiązywał nasz problem, tego, że musimy się dzwonić, nagrać tą rozmowę, to czy miałoby to duży sens, jak to znaczenie, jak to wygląda? Wiadomo, lepiej się klika w coś, co ładnie wygląda, ale no na początku, kiedy właśnie to budujemy te produkty, nie powinniśmy się na tym totalnie skupiać. A w Polsce zauważam takie przywiązanie. Czy ty również, jeżeli pracujesz właśnie z różnymi firmami? Wiesz co? Różnie. Mam dużo takiego przywiązania jest w Allegro. Mhm, Ja przynajmniej tak to dostrzegam, bo pracuję wśród projektantów i rzeczywiście jakby ta dbałość o wygląd jest duża i też jakby mówiąc tak już generalnie, jak nie wiem, na rynku telekomów na przykład, tak? Mamy mhm. Playa, mamy tam T-Mobile, Orange, inne, no to czym one mogą konkurować więcej? Tak, jak No nie ale wyglądem, właśnie, no tak, bo tylko mają konkurować, to już mhm, mówimy o czymś, czym konkurują, gdzie są dojrzałymi organizacjami, nie? Na przykład, wiesz, mhm. panel klienta do Tak, obsługi tak. twojego abonamentu, no to wiadomo, tam będą tweakowali, dodawali i tak dalej. Ale jeżeli Tak, wchodzisz z ale nowym tylko pomysłem, tylko Kamil, wejdę właśnie, mhm, tylko właśnie, to jest tak, że panel klienta, aha, tu mam wszystko łatwo, tu mam wszystko z poziomu, wiesz, z poziomu tego panelu, no to dobra, mogę płacić te 5 złotych więcej, ale mam, wiesz, jakby wszystko z panelu klienta i rzeczywiście jakby moim zdaniem jakby to już ma znaczenie wtedy, kiedy już praktycznie nie masz czym konkurować, bo tak, wszyscy mają telefony za złotówkę, wszyscy mają abonament i nieograniczone tam SMS-y i tak dalej, no to wtedy to ma znaczenie, tak? I trochę też tak jest w e-commerce, że jeżeli masz niskie ceny, duży wybór, no to mhm, czym więcej możesz konkurować, tak? No możesz konkurować jakby oczywiście jakimiś tam dodatkowymi user usługami, experience'em właśnie na tak, przykład, właśnie nie? tym experience'em, tak? Natomiast jakby w przypadku właśnie tak jak mówisz startupów, czy pomysłów, które są nowe na rynku, czy stanowią właśnie jakąś taką unikatową wartość, no to rzeczywiście to ma mniejsze znaczenie, bo liczy się to rzeczywiście, czy to rozwiązuje problem. I taki przykład bardzo jest taki fajny, ja go potem podeślę, to udostępnimy tutaj słuchaczom. Mhm. Bardzo fajny post na LinkedInie, już nie pamiętam nawet kogo, ale właśnie mówiący bardzo dobitnie o tym, jak bardzo jest ważna ta wartość, tak? Że możesz klnąć na to rozwiązanie, że jest nieintuicyjne. Możesz czasami po prostu się wkurzać i zasypywać tą firmę jakimiś tam Mhm. skargami i tak dalej, ale Ale nadal z jeżeli tego korzystasz. ale tak, no właśnie, ale korzystasz, bo po prostu ma to taką wartość, że jakby przejdziesz po prostu właśnie może to byłoby dobre, żeby sprawdzić, na ile ta wartość naszego produktu jest ważna dla użytkowników, właśnie utrudniając im jej osiągnięcie. A to Postawmy jest trzy ciekawe, bariery, to postawmy jest trzy ciekawe. bariery w naszej aplikacji czy rozwiązaniu. Na przykład zamiast podpięcia karty dajmy im dajmy po prostu dane do przelewu, nie? Mhm. Albo na przykład niech jeszcze na przykład zadzwonią do nas i poproszą o to. Bo jeżeli będą to robić, to znaczy, że ta wartość jest naprawdę na tyle duża, że oni są na tyle jak to powiedzieć, Skłonni. skłonni, czy też zdesperowani nawet, że będą wydzwaniać do ciebie, wiesz, i daj mi numer, bo ja chcę zrobić przelew, bo ja potrzebuję tego, tak? Tak, I ale to jest powiem ci najlepsza też, sytuacja, najlepsze potwierdzenie tego, że ta wartość, którą znaleźliśmy, albo problem, który zidentyfikowaliśmy i jakby ta obietnica rozwiązania jest na tyle duża, że ludzie są skłonni, wiesz, dzwonić po prostu i prosić ciebie o dane do przelewu, tak? tak, to bym powiedział, że to jest ekstremalny przykład, ale Tak, tak. świetny i bardzo ciekawy, ryzykowny, zaznaczmy to, Mhm, żeby startować z czymś takim, ale mhm, to by rzeczywiście pokazało, ok,
mam produkt, który zawołuje po prostu rynek, bo ludzie się wręcz poświęcają, żeby móc z niego korzystać, nie? Tak, i teraz wiesz, mówisz ryzykowny, a ja na przykład mówię niekoniecznie ryzykowny, jeżeli postanowimy, że zrobimy to na przykład przez tydzień, tak? Albo zróbmy to na przykład na próbce, nie wiem, 100 klientów i zobaczmy. Tak, testy Więc AB, właśnie, prawda? no tak, testy AB, czy po prostu na mniejszej skali, no bo też właśnie wracając jakby do tej walidacji, do tego ryzyka, no to też jakby różne testy mają różny koszt, tak? Tak samo Mhm, różny czas wykonania i tutaj jakby można kombinować. No więc jakby jeszcze chyba takim jednym kluczowym elementem jakby metody design thinking, gdzie chyba na to się nastawia największy nacisk, to jest ekstremalna współpraca, czyli jak jesteśmy na przykład ekspertami branży IT i tu mamy analityka, PM-a, programistę, kogoś tam, no to siedzimy bardzo mocno w swoim własnym sosie, tak? mhm, A często ta innowacyjność i to spojrzenie z innej perspektywy daje nam po prostu kontakt z innymi ludźmi, którzy mają inną perspektywę, inne doświadczenia, są z innych branż i wiele innowacji powstało jako kopia jakiegoś rozwiązania do naszej branży, tak? Chociażby mhm. ostatnio, nie wiem, Wizard chyba, czy jakiś inny jakby linia lotnicza wprowadziła subskrypcję na bilety, tak? Inspirowana po prostu, nie wiem, Netflixem, Mhm. jakimiś tam pakietami subskrypcyjnymi do kin i jakby tym modelem biznesowym, I tak? też bardzo wiele firm samochodowych teraz produkujących samochody zaczyna właśnie te abonamenty wprowadzać, bo Tak, pojawia się tak. tam duża cyfryzacja, więc właśnie czerpią garściami z tego świata cyfryzacji, gdzie de facto wszystkie usługi, czy aplikacje, czy funkcje Mhm. dokupujemy właśnie w ramach abonamentu, to samo zaczyna pojawiać się teraz w samochodach. No, dokładnie, więc jakby ta ekstremalna współpraca i zaproszenie, wiesz, nie wiem, na warsztaty kreatywne, czy no tak, głównie na warsztaty kreatywne, albo też do dalszych tam etapów design thinking, zaproszenie ludzi w ogóle od czapy, w pewnym sensie od czapy, w sensie, że niezwiązanych z naszą branżą, może Mhm. dać nam wbrew pozorom o wiele więcej właśnie takich przełomowych, innowacyjnych pomysłów, niż jakbyśmy siedzieli po prostu cały czas w tych naszych własnych branżach, doświadczeniach i wiele razy, nawet też często pytam, jakby, która grupa będzie bardziej kreatywna, tak? Będzie miała takie Mhm. mniej oczywiste pomysły, tak? Czy grupa na przykład, nie wiem, 10 programistów, czy na przykład 2 programistów, psycholog, nie wiem, przedszkolanka, kucharz i na przykład jeszcze, nie wiem, 2 socjologów, tak? No podejrzewam, że druga grupa będzie miała bardziej Zdecydowanie. nieoczywiste pomysły, kreatywne, być może mniej realne, ale to już jakby zadaniem jakby tych Ale możemy programistów, zawsze załóżmy. sprowadzić do jakiegoś wspólnego mianownika, nawet te mniej Tak, realne tak, pomysły. tak, ale to może zainspirować, tak? Kurczę, pamiętam taki przykład, taka anegdota, gdzieś tam właśnie przeczytane case study też z neta, że była firma energetyczna w Kanadzie, mieli problem z tym, że były linie energetyczne się obladzały, no i Mhm. jakby po prostu były awarie, tak? Te linie nie wytrzymały pod naporem tego lodu, tam były sztywne, wiatr jakiś zawiał i po prostu linia opadała. No i były właśnie warsztaty kreatywne, no i moderator, facilitator poprosił, żeby no to teraz poszukajmy jakiegoś nierealnego pomysłu. No i ktoś tam, no najlepiej by było, gdyby w ogóle przyleciała jakaś czarodziejska, jakaś tam wróżka i za pomocą tego różdżki czarodziejskiej by tak jakby latała nad tymi liniami i tak by odczarowywała te linie, tak? Mhm. No i no dobra, taki pomysł jest nierealny, ale ktoś wpadł na pomysł, kurczę, a jakby tak helikopter wziąć i z tego helikoptera jakby spuszczać taką substancję, która służy do odladzania samolotów na przykład na lotniskach, Mhm. tak? No to już jest bardziej realne, tak? I się okazało, No że to tak. był pomysł, po prostu strzał w dziesiątkę, no bo po prostu helikopter leciał nad liniami, tą substancję rozpylał i tak w ten sposób się jakby ten problem rozwiązano. No ale pomysł się wziął od Od wróżki, tak? wróżki. Jakiejś tam i teraz pytanie, no gdyby ten pomysł się nie pojawił, nierealny, no to czy wpadliby na ten pomysł? No kto wie, tak? Kto Natomiast no wie, ja obstawiam, że raczej by nie wpadli. Raczej pewnie by to nie. po prostu było dalej, co zrobić, żeby te linie były, ta guma może jakaś powinna być inna, albo może tam powinniśmy coś wieszać na tych liniach, jakieś elementy, tak? Co by znowu generowało po prostu gigantyczne koszty i jak sobie myślisz o 1000 kilometrów gumy jakiejś Mhm. specyficznej, no to jest
gigantyczny koszt, a jakby sam helikopter, który przeleci raz w miesiącu, czy tam nie wiem, raz na parę miesięcy i rozpyli substancję, no to pewnie koszt jest pewnie no, Zdecydowanie gigantycznie niższy. mniejszy. Super. Więc ekstremalna współpraca i nierealne pomysły są potrzebne też. Super. To już wiemy, jak wygląda w takim razie ten proces tutaj tego design thinkingu, Mhm. ale jak każdy proces na pewno ma też jakieś wady. Mhm. Jakby się Nie, no podzielić? nie ma wad. Nie Nie ma ma wad. wad. Dobra, no to już możemy je wymienić. Nie, no ma, oczywiście, ma wady. Jak wszystko, są dwie strony medalu. No i jak już pytasz wprost, jakby na co tutaj w design thinking uważać, czy co jest jakby takie problematyczne. No właśnie, no więc chyba taką największą trudnością na samym początku, w ogóle jeżeli ktoś zaczyna, czy jest jakaś grupa ludzi, zespół, startup, czy zespół w firmie, no to jest właśnie, to wszystko wydaje się takie logiczne, tak? No tak, zbadajmy potrzeby, zapytajmy, czego ludzie potrzebują, a potem im to dajmy. No tak w teorii można byłoby to rozumieć, natomiast no technicznie jest to też proste, bo tam nie wymagamy jakichś nieskomplikowanych rzeczy, natomiast no ta mentalność jest tutaj dużą przeszkodą, tak? Tak jak Mhm. wspominałem wcześniej, zrobienie dobrego wywiadu wymaga właśnie odpowiedniego mindsetu, tak? Nie pytanie, nie fiksowanie się na swoim pomyśle, tak? Jeżeli chcemy Wydaje mi się też, naprawdę, przepraszam no, Mateuszu, że tutaj też tak, bardzo tak? ważne w wywiadach jest to, żeby nie zadawać pytań tendencyjnych albo pytań takie, które No, użytkownika też od razu deklaratywne na przykład. nakierują na pewną Mhm, odpowiedź. absolutnie. Dokładnie, tak. Czyli bez pytań, generalnie w ogóle, jeżeli chodzi o takie wywiady, na których masz potwierdzić, czy dany problem występuje, najlepiej nie pytać, czy masz taki problem, tylko zapytać, opowiedz mi o ostatniej sytuacji, kiedy na przykład miałeś wątpliwości albo problem z czymś takim. Jeżeli ktoś powie, że nie miałem, no to znaczy, że nie miał, tak? Bo to Mhm. jest przywołanie jakiejś sytuacji z przeszłości, a nie pytanie ludzi deklaratywnie, czy mają z czymś problem, tak? Tak, Więc tutaj to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to rzeczywiście jakby to, co powiedziałeś, tak, sugerowanie. A czy nie uważasz, że to jest dużym problemem? tak, Tak, to czyli od razu sugeruję odpowiedź, nie? tak, tak. No tak, to jest dużym problemem, więc wtedy zawsze warto zadać pytanie otwarte, takie po prostu, a co sądzisz o tym problemie? Albo na ile jest to dla ciebie, na ile jest to problem dla ciebie, tak? Albo Mhm. na jakiś, nie wiem, nawet możemy zacząć od tego w skali od 0 do 10. 0 to jest w ogóle mnie to nie obchodzi, 10 to jest problem, który mi spędza sen z powiek. Gdzie byś umieścił ten problem, tak? Jeżeli Mhm. występuje. Więc tak, tak. No więc o tym trzeba pamiętać, tak? I to są rzeczy turbo ważne, a też turbo miękkie. Tak? Tu nie ma nic Mhm. technicznego. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest właśnie ta ekstremalna współpraca, o której wspomniałem, że ona jest organizacyjnie też trudna, no bo musimy się spotkać, bo musimy jakby to wszystko zaaranżować, więc jakby tak już przechodząc jakby do takiej czystej operacyjnej pracy, no to jest to, może być to trudne, tak? Jakby Mhm. ta rekrutacja do wywiadów, jakby powiedziałem, że z jednej strony to jest proste, no ale jeżeli na przykład działamy w jakiejś branży specyficznej, nie wiem, chcielibyśmy zrobić teraz produkt, usługę dla sędziów, takich, którzy po prostu pracują w sądach, no to Mhm. już ciężej byłoby pewnie ich zrekrutować, tak, do badań. Tak, No a bo już nie kurczę, mówiąc o wdrożeniu. tak, tak. Nie każdy pewnie ma znajomego sędziego, tak? Albo nie wiem, chirurga na przykład, albo Mhm. pilota samolotu. No więc jakby mogą pojawić się takie trudności jakby związane z daną branżą. Na przykład branża ubezpieczeniowa też jest tak mocno, na przykład jak przetestować ubezpieczenie. Nie możemy zrobić fake door testa, czy tam jakby dać komuś powiedzmy ofertę i sprawdzić, czy by kupił, czy nie. Mhm. No bo jeżeli kupi, no to musimy mieć już wszystkie warunki, jakby cały, wiesz, aparat matematyczny pod tym. No Mhm. więc trzeba szukać jakichś innych sposobów na to, żeby jak najmniej deklaratywnie jakby testować, tak, czy takie ubezpieczenie miałoby sens czy ludzie byliby chętni na takie ubezpieczenie, więc zwłaszcza się na rynku finansowym, testowanie usług finansowych jest problematyczne, no bo jeżeli no nie możesz zrobić czegoś takiego, że przedsprzedaże na przykład, przedsprzedaż kredytu albo przedsprzedaż ubezpieczenia, tak? Tak, kredyt w No więc subskrypcji. słucham? Kredyt w subskrypcji. Tak, kredyt subskrypcji, więc no, więc są pewne takie ograniczenia, które możemy trafić jakby w danej branży. Jest jeszcze jakby taka druga wada, że no chyba to jest wada chyba każdej metody tak naprawdę, Mhm. że
największe znaczenie mają ludzie, tak? I nasze błędy, nasze jakieś właśnie heurystyki, jakieś takie właśnie rzeczy zespołowe, ego, nasze przekonania mogą po prostu wykrzaczyć tą pracę. Jako że design thinking jest metodą bardziej, oczywiście ten etap prototypowania i testowania nam się kojarzy z czymś takim bardzo technicznym, budowaniem Mhm. czegoś, natomiast duża część tej pracy to jest praca miękka, tak? Czyli rozmowy z ludźmi, doświadczenie, generowanie pomysłów, nawet testowanie już jest też już bardziej miękkie, no bo po prostu Mhm. sprawdzasz, nie wiem, czy jeżeli to są testy użyteczności, no to po prostu to jest też spotkanie z drugim człowiekiem, tak? Tylko rozmawiacie o już konkretnym prototypie. Mhm. Jeżeli testujemy coś tak, wiesz, mocno technicznie pod tytułem landing page i sprawdzamy konwersję, no to tam mało mamy do dyskusji, tak? I jakby to te Mhm. kryteria tego, czy to działa, czy to nie, czy nie, jakby są takie obiektywne. Natomiast no, w wielu przypadkach to nie jest takie obiektywne, więc no duże znaczenie ma po prostu nasz umysł, tak? I to, jak z tego korzystamy, nasza intuicja i też ta ekstremalna współpraca tutaj nie polega tylko na tym, żeby brać ludzi od czapy, którzy mogą nas wybić jakby z tego nieszablonowego myślenia, ale naprawdę na tym pierwszym etapie może warto zasięgnąć konsultacji jakiegoś socjologa czy kogoś, kto się zna na badaniach, żeby Mhm. nie sprawdzić chociażby, czy pytania odpowiednio zadajemy, tak? Albo przynajmniej sobie zrobić jakąś checklistę, czy rzeczywiście tam nie sugerujemy czegoś, tak? Albo odpowiednio się nastawić. Jeżeli mówimy o pomysłach, no to może warto wziąć jakiegoś facylitatora z zewnątrz, żeby mógł tą Mhm. naszą grupą pokierować, żebyśmy wstrzymali się z krytyką na samym początku. Mhm. No No właśnie, i tutaj więc Mateuszu tak, tak. powiedziałeś o super rzeczy, bo następne pytanie, które chciałem ci Mhm. zadać, prowadzisz kurs, do którego link damy w Tak. opisie tego podcastu, więc będziecie mogli Mhm. sprawdzić właśnie, co dokładnie Mateusz oferuje w tym kursie, na czym on polega i tak dalej. Natomiast właśnie moje pytanie brzmi, czy jeżeli ja chciałbym skorzystać z tej metody, żeby zrealizować swój Mhm. pomysł, to czy ja muszę kogoś zatrudniać, czy to jest metodologia, którą też mogę zrobić, wykorzystać solo? Mhm. Wiesz co, i to, i to. Albo Okej. też zależy na jakich etapach. Generalnie możesz całkowicie wykorzystać tą metodę solo Mhm. i ja to robię. Mhm. Ja to robię w taki sposób, że po prostu, nie wiem, jeżeli chodzi o potrzeby, nie wiem, kursantów, tak, no to z nimi rozmawiam, telefonuję, robię jakieś tam badania, ankiety, analizuję grupy na Facebooku, analizuję opinie o jakby, czy ankiety po swoich szkoleniach, więc Mhm. jakby ja to robię sam. Jeżeli chodzi o pomysły, to ja zazwyczaj mam ich więcej niż jestem w stanie w ogóle przetestować i sprawdzić. A to chyba jak Więc każdy z nas. tak, więc po prostu tutaj, a nawet i sami kursanci mi podsyłają pomysły, co można zrobić, usprawnić, tak? Mhm. I to nawet w kontekście nie tylko samego kształtu kursu, czy też produktu, jakim jest ten kurs, ale też w ogóle w ramach promocji. Mhm. Więc to jest mega ciekawe, więc no jakby mówię tutaj o sobie mocno, tak? Więc ja na przykład miałem pomysł na ten kurs. Wiedziałem, jakie są potrzeby kursantów i dla kogo jest ten kurs. Ten kurs jest dla osób, które tą metodę w jakimś stopniu małym znają, tak, chociażby nawet z Mhm. tego podcastu i chcą zacząć jakby korzystać z tej metody w sposób może nie to, że no profesjonalny też, to jest jakby też ten cel realizuje, ale w sposób prawidłowy, żeby Mhm. osiągać te korzyści, o których wspomnieliśmy sobie wcześniej. Tak więc to jest taka persona właśnie kursanta. Jeżeli się interesujesz tą metodą, widzisz w niej wartość i chcesz to zrobić dobrze, no to ten kurs jest po prostu dla ciebie. Niezależnie od branży, no bo też w tym kursie jakby poświęcam cały moduł do jakby dostosowania tej metody, no bo ona jest dosyć uniwersalna do swoich warunków. I możesz to Mhm. robić właśnie albo jako moderator, czyli możesz prowadzić dla innych warsztaty albo prowadzić swój zespół w tym wszystkim, albo też możesz stosować solo, tak jak ja. Czyli Mhm. na przykład chociażby jak miałem pomysł na ten kurs, no to zrobiłem sobie badania, potem zrobiłem sobie, podsumowałem te badania w postaci takiej prostej, bardzo, bardzo prostej persony, co człowiek ma przed, co człowiek ma po kursie, jakie są jego potrzeby, zestawiłem to z wynikami ankiet. Na tej bazie zrobiłem ofertę tego kursu, no Mhm. i nie zacząłem go nagrywać, tylko zrobiłem przedsprzedaż, tak? W sensie sprawdziłem, czy rzeczywiście jest potencjał, jakby wiedziałem, że rynek jest, potencjał jest, forma online'owa jest już czymś dla ludzi oczywista, więc Mhm. sprawdźmy, czy rzeczywiście jakby to jest, czy na ten mój kurs będzie zainteresowanie w takiej cenie, więc po prostu zrobiłem typową przedsprzedaż, tak? I I się sprzedałem ten okazało, kurs z że jest.
I się okazało, że jest, tak? Miałem po prostu miałem kryterium sukcesu ustalone w taki sposób, że jeżeli koszty reklamy zrównają się z przychodem, tak, z tego kursu, w tej przedsprzedaży, to robię ten kurs, bo po prostu to oznacza, że są klienci i kupują. Tak? Natomiast przedsprzedaż mi się okazała jeszcze lepsza, w sensie miałem zysk już konkretny. Super. Tak. I to mi dało myśleć, kurczę, no to teraz po prostu, Jezus, jak ja to zrobię w 3 miesiące, Boże, no to każdego dnia po prostu nagrywałem po prostu praktycznie codziennie jakąś lekcję. Ale udało mi się dostarczyć ten kurs, no i po prostu potem to już było skalowanie, optymalizacja i tak się dzieje do tej pory. I w ogóle w tym roku w zasadzie każde okienko to był test czegoś nowego, tak? Na przykład test rozwiązań, które mają spowodować, żeby ludzie zostawali do końca na przykład. Albo test jakiegoś nowej reklamy, albo test właśnie tego, czy nie skierować tego kursu pod jakąś konkretną grupę i jej konkretne specyficzne problemy, tak? Co też robiłem na bazie badań, na bazie też eksperymentów. No i to, co zrobiłem, to po prostu zrobiłem webinar, którym adresowałem tym kursem i adresowałem w ogóle treścią jakby potrzeby zidentyfikowane właśnie w ankiecie do tych projektantów UX. No więc da się to stosować solo, ja to robię, natomiast jeżeli właśnie brakuje wam, czy tobie, czy komukolwiek innemu, kto by chciał z tej metody korzystać, właśnie tego wsparcia, tej ekstremalnej współpracy, no to na przykład można zaprosić, nie wiem, zorganizować sesję burzy mózgów 2-godzinną, online'ową, zaprosić osoby, tak? Czy to może znajomych nie, ale po prostu, znaczy znajomych też, akurat do generowania pomysłów znajomi mogą być Tak, bo tutaj akurat to nie fajną. jest, tak, bo tutaj nie będzie to obarczone żadnym takim błędem czy Dokładnie. chęcią takiej koleżeńskiej pomocy, tak to nazwijmy. Tak, zmotywowania i dania kopa takiego motywacyjnego, więc można zaprosić znajomych, ludzi ze swojej branży, czy spoza branży właśnie do takiej fazy generowania pomysłów. Nie wiem, chcesz zrobić prototyp, no to proszę bardzo, tutaj Kamil może ci pomóc, nie? No-codowo coś zrobić może nawet w tydzień albo i szybciej. Więc no jakby można to zrobić solo i w momentach, kiedy potrzebujemy jakby wsparcia z zewnątrz, to możemy sobie je jakby tak punktowo dozować, tak, to wsparcie, czy to właśnie w postaci, kurczę, jak zrobić taki prototyp, albo nie wiem, zresztą też w tym kursie jest tak, że to nie jest kurs, w który przechodzimy jakby całkowicie samodzielnie, tylko też jakby cały czas kursanci mają dostęp do mojej pomocy, więc chcesz zrobić dobry wywiad, to wyślij mi po prostu pytania do wywiadu i ja ci dam feedback, tak, to też tak działa w tym kursie. Super, bo to jest bardzo pomocne, właśnie to, o czym mówiliśmy, żeby te pytania nie były w żaden sposób tendencyjne. Tak, więc jakby tutaj, jeżeli chodzi o ten akurat kurs, no to czy w ogóle design thinking jakby można stosować solo, tylko właśnie trzeba mieć świadomość tego, że być może pewne rzeczy trzeba skonsultować albo zaprosić. Jeżeli chcesz mieć więcej unikalnych pomysłów, no to zaproś może ludzi z zewnątrz, tak, do jakiejś krótkiej sesji i daj im wyzwanie. Więc tak, ja w ogóle jestem fanem stosowania design thinking solo, bo uważam, że to wtedy może nie jest takie turboenergetyczne, jak nam ludzie, wiesz, działają z nami razem, ale z drugiej strony po prostu jesteś zależny tylko od siebie i Masz jak większą naprawdę sprawczość też. Tak, większą sprawczość, możesz pewne rzeczy zrobić szybciej i po prostu polecam. Natomiast design thinking też można być jakby w roli trenera, facylitatora, ale też takiego PM-a, project managera, który zarządza takim procesem, gdzie po prostu zespół wykonuje czy to badania, generuje pomysły, a my nadzorujemy jakby tą pracę i organizacyjnie nad tym wszystkim czuwamy. Super. Mateusz, to dałeś nam przykład właśnie tego, jak można wykorzystać ten design thinking solo. Czy wy w Allegro też z tej metodologii korzystacie? Czy w ogóle jakieś też duże firmy, jakieś przykłady są dużych firm, które też z tej metodologii korzystają? Tak. Jeżeli w ogóle polecam, jeżeli ktoś chce zobaczyć takie case'y gigantów, no to wystarczy wpisać po prostu sobie w Google Design Thinking Case Studies i tam wyskoczy i Google, i Apple, i jakby wszystkie inne. Czyli giganci tego świata korzystają też z tej metodologii. Tak. I myślę, że jakby giganci tego świata po prostu są w tym naprawdę już na tyle. Dlatego są gigantami, bo to robią w pewnym sensie też, tak? Czyli po prostu bardzo dobrze identyfikują potrzeby, jakby ten ich proces jakby tworzenia rozwiązania, jakby koncepcyjnego tworzenia rozwiązania, nie mówię tutaj o wdrożeniu, jest też bardzo rozległy. W Allegro mamy cały proces produktowy, który zasadza się na tym, że my badamy
naszych użytkowników pod różnym kątem, czy, Mhm. czy to merchantów, czy użytkowników, tak, bo mamy też i sprzedawców przecież, więc tam badamy po prostu, co im, praktycznie każdy ekran mamy obadany pod kątem użyteczności, tak, czy są tam jakieś Mhm. problemy, jakieś rzeczy niezrozumiałe. Badamy też jakby przywiązujemy wagę też do takiej analizy danych. Także to nie są tylko jakościowe badania, ale też ilościowe. Mhm. No u nas praktycznie jakby te badania dzieją się cały czas, tak? I my wręcz nie nadążamy z Przetwarzamy naprawianiem tego. tak, i poprawianiem, w sensie jest tego, znaczy nie mówię, że tu jest bardzo dużo błędów i bardzo dużo jakichś rzeczy do poprawy, no ale po prostu tak jakby użytkownicy się zmieniają, rynek się zmienia, wprowadzamy nowe rozwiązania, które też generują nowe gdzieś tam wyzwania, problemy, więc ten proces produktowy cały czas się u nas dzieje, tak? I cały czas Mhm. poprawiamy ten nasz marketplace, a w przypadku nowych usług, no to rzeczywiście staramy się wykorzystywać właśnie taki sposób myślenia, jak coś szybko i tanio sprawdzić potencjał, tak? I Mhm. nawet ja tutaj mam taki przykład też związany z AI, zanim w ogóle ta cała bańka na GPT wybuchła, gdzie mieliśmy pomysł po prostu na usługę, tutaj za bardzo nie mogę mówić jaką, bo mnie trzyma tutaj NDA i tak dalej, ale jakby zatrzymam się tylko na tym, że niech to będzie po prostu usługa z wykorzystaniem Mhm. sztucznej inteligencji. No i żeby ją sprawdzić, czy ona ma sens, no to zrobiliśmy taki klasyczny fake door test, czyli stworzyliśmy ofertę i sprawdzaliśmy, ile ludzi, ilu merchantów, bo to była usługa dla merchantów, będzie skłonna zostawić swojego maila, żeby korzystać z beta testów, tak? Być Mhm. może to nie był najbardziej miarodajny test, trochę jednak deklaratywny, ale też nam dało pojęcie, jaka jest skala jakby tego zapotrzebowania, I w czy ogóle też jakiekolwiek problemów. zainteresowanie, czy istnieje. Tak, jakiekolwiek zainteresowanie, co nam dało potem już jakby, okej, to pójdźmy o krok dalej, zróbmy MVP, tylko takie jednofunkcyjne, czyli i też nie zrobiliśmy to w taki tradycyjny, korporacyjny sposób, gdzie dobra, to bierzemy teraz 5 deweloperów, roadmapa, pół roku minimum i wiadomo, ile to kosztuje, tylko okej, czy są jakieś narzędzia naukowe, którymi moglibyśmy to zrobić, dostarczyć tą finalną wartość, tak, że merchant Mhm. ma mieć, jakby dostać to, co jakby mu oferujemy. No i wykorzystaliśmy tutaj po prostu OpenAI, Zapier plus Google Forms, najprostsze MVP na świecie. Jedyna chyba taka innowacyjna rzecz, no to była po prostu użycie i ten prompt Mhm. najważniejsze. No i wiesz, i testowaliśmy ze sprzedawcami i się okazało, że niektóre z tych wyników tego testu pojawiły się po prostu już u nas na platformie, tak? Merchanci zaczęli z Mhm. tego korzystać. Więc dla nas to było ok, no to jeżeli jakby jest to zainteresowanie, jeżeli merchanci nawet niektórzy, bo oczywiście na takim wczesnym etapie mieliśmy dwa wnioski. Są merchanci, którzy już tego używają i wrzucają na swoje oferty, czyli Mhm. daje to nam, to jest po pierwsze rozwiązuje problem, po drugie jest na tyle dobre, że rzeczywiście merchanci z tego korzystają, a tam, gdzie to nie działało albo nie było gdzieś tam, merchanci tego umieszczali, to my wiedzieliśmy dlaczego. Albo coś Mhm. było, albo właśnie to było za krótkie, albo to było za długie, albo to było jakieś tam, albo nie spełniało takich potrzeb, albo trochę przekłamywało, albo coś tam, więc my, to wiemy, że w tej kategorii to działa i super, tutaj musimy poprawić tamto i tamto, a tutaj musimy zrobić coś innego, tu musimy zadbać o to, więc zrobienie prototypu, które zajęło nam 5 godzin, jakby dało nam jakby informacje, dało nam, tak, jeżeli byśmy zrobili MVP w klasycznej formie i puścili to na rynek, no to byśmy zdobyli powiedzmy 100% informacji o feedbacku, a my Mhm. robiąc to w 5 godzin za $45 mieliśmy 80% tych informacji, No tak? właśnie. Więc jakby to było naprawdę drastyczne obcięcie kosztów, jakby dowiedzenia się czego, jak powinno działać, jak nie powinno działać i czego oczekują tak naprawdę merchanci. Więc no tutaj ten proces design thinkingowy był taki wręcz wzorcowy, bo my najpierw sprawdziliśmy potrzebę, poprzez właśnie raporty, które już mieliśmy w Allegro No tak, bo zrobione, rynek już poprzez znacie. analizę grupy, tak, poprzez analizę grupy. Potem zrobiliśmy test zainteresowania pomysłem, na którym też merchanci nam, jak dawali nam znać, czy chcą zainteresowani, to jeszcze nam potwierdzali problemy, bo ich pytaliśmy o Mhm. to.
a potem sprawdziliśmy jakby test rozwiązania, czy ono w ogóle w jakiś sposób działa dla merchantów. No i teraz Mhm. jesteśmy na etapie takim, gdzie już jakby weszliśmy w ten bardziej korporacyjny rytm, gdzie musimy teraz jakby wszystko, musi być security, legal, No tak, musi bo to być jeszcze musi być roadmapa. zintegrowane z obecnymi Tak, systemami i tak dalej, więc no tutaj dokładnie, już musi wejść cały zespół programistów. Ale to, o czym dokładnie. mówisz, jest bardzo ciekawe, bo wiem, że nie możemy oczywiście mówić o wszelkich szczegółach, jak Tak, działa tak. Allegro i jakie tam są pomysły, narzędzia, jakie za tym Mhm, stoją, czy procesy, ale domyślam się, że w Allegro na pewno korzystacie z bardzo wielu narzędzi, które właśnie pozwalają wam te wszelkie zebrane dane, no bo danych na pewno Allegro zbiera, tak jak sam mhm, mówiłeś, wiele poprzez różne mhm, ankiety, badanie zachowań użytkowników na tak. swoich stronach i tak dalej. Na pewno korzystacie też z wielu narzędzi, które pozwalają wam szybko właśnie te pomysły walidować. Nie wiem, właśnie ten design thinking plus na przykład no code. Bo to mi się jawi po Mhm, prostu w tym momencie, jak teraz rozmawiamy, to mi się mhm, jawi jak taka super para, power couple mhm. po prostu, Tak, tak. które wiesz, da nam super moce i mega skróci czas właśnie walidowania tego fit to market. Mhm. Tak, znaczy generalnie jeżeli chodzi o Allegro, musimy pamiętać, że to jest korporacja. Być może Mhm. mamy jeszcze jakby takie skojarzenia z Allegro jako właśnie taką polską firmę i startup, natomiast jakby jesteśmy korporacją, gdzie jakby te wszystkie te procedury, Tak, jakby no no jesteście to też też na jest giełdzie, więc no tutaj idzie za tym dokładnie tak, więc jakby całe te prawne tak, tak. aspekty. To jest naturalna droga, że jeżeli się rozrastamy, robimy biznes, po prostu mamy 14 milionów użytkowników i wchodzimy na nowe rynki, no to jakby już nie możemy działać jak startup, tylko musimy już być bardziej, no giełda zresztą nas wymaga tego, tak? Jakby samo przez się to Mhm, rozumiemy. Więc my jakby mamy z jednej strony bardzo dużo nas czasu zjada korzystanie z jakichś zewnętrznych narzędzi i czasami nawet może szybciej jest samemu coś wyprodukować niż czekać, aż sprawdzimy to rozwiązanie pod każdym kątem, czy nie będzie mhm, niebezpieczeństwa wycieku danych na przykład. No bo to jest jeszcze w dobie teraz RODO i tych wszystkich omnibusów i tych dyrektyw, no jest to coś, na co no musimy mocno zwracać uwagę i to nas dotyczy i u nas jakakolwiek taki wyciek, no byłby po prostu, to by się katastrofą. odbiło na giełdzie, po Mhm, prostu, tak? Jakby to ryzyko u nas, jakby ta skala ryzyka, a może inaczej, może to, co jakby mamy dużo do stracenia, o, w tym sensie, tak? Jakby mamy tyle użytkowników, że wyciek u nas to nie jest tak, że dwie osoby mogą, nie wiem, wyciekną dwa adresy mailowe, nie wiem, jak w moim przypadku mojego kursu, tak, czy trzy, albo nawet, nie wiem, niech będzie 10, tylko jak już mhm, coś wycieka, to dużo wycieka, tak. tak zazwyczaj. Znaczy, chociaż ja nie pamiętam już konkretnego case'u, ale po prostu ta, to ryzyko po prostu jest małe, ale jest jakby ta strata jest tak duża, tak, że ta Mhm, wartość oczekiwana z, z jakiegoś po prostu fuck upu pod tym kątem jest bardzo duża, więc my na przykład mamy dwa takie miejsca w Allegro, gdzie mamy konkretne narzędzie no-codowe stworzone na mhm, własne potrzeby i to jest narzędzie do tworzenia stron, w sensie landing mhm, page'y, takich dedykowanych, a drugie narzędzie służy do tworzenia takich małych wersji aplikacji, tak? okej. I to jest, znaczy akurat ono nie jest no-codowe, może bardziej low-codowe, Mhm, tak bym to nazwał, bo rzeczywiście programiści są nam potrzebni, ale jakby my też widzimy, że pewne rzeczy nie chcemy zatrzymywać tylko w rękach programistów. Niech oni robią naprawdę taką robotę, która wymaga kreatywności i rzeczy takich nieoczywistych, gdzie mhm. rzeczywiście programista jest w stanie to zrobić i jakby potrzeba jego tutaj właśnie no, tej kreatywności, tak, o której wspomniałem. Natomiast tam, gdzie rzeczywiście te zadania są takie powtarzalne, gdzie programista po prostu by się nudził, no to Mhm. może lepiej stworzyć właśnie jakieś takie rozwiązanie naukowe czy inne, żeby to optymalizować i żeby każdy mógł sobie po prostu szybko właśnie pewne rzeczy wyklikać, tak? Ale to super jest to, o czym mówisz, bo to też jest temat, o którym już jakiś czas temu rozmawialiśmy, właśnie takiego domain no-codera czy citizen developera, czyli że Mhm. dajemy moc sprawczą ludziom z różnych działów właśnie, czy z działu HR, czy z działu marketingu, czy z działu Mhm. logistyki, czy z jakiegokolwiek innego działu. Mhm. Uczymy ich narzędzi, bo w tych działach są ci early adopterzy, czyli tak zwani Tak, tech tak. savvy ludzie, nie? Którzy chcą to Mhm. robić, którzy mają te skille i którzy przede wszystkim znają problemy swojego działu.
Programista, Tak, tak. jeżeli wyrzucamy jakikolwiek prośbę o zrobienie narzędzia, on nie ma pojęcia o tym danym problemie. On wie, jak zbudować dane Mhm. narzędzie, ale żeby je zbudować, to on najpierw musi zrozumieć. Więc już tutaj się pojawia Mhm. często ten gap, bo co innego nasze myśli, emocje i tak dalej, ale żeby je przekazać komuś innemu, żeby on to zrozumiał i tak dalej, to znowu jest jakaś kolejna bariera. A tutaj wy w Allegro wychodzicie, tak jak zresztą coraz więcej firm, rozumiem, od tego, że dajecie te narzędzia daily użytkownikom, tak zwanym, Mhm. tym nietypowym programistom, żeby oni sami zbudowali jakieś rozwiązanie dla siebie na przykład, albo Mhm. pokazali, że coś działa i dopiero wtedy pójdziemy ewentualnie do programistów, bo też wtedy to będzie już w jakiś sposób zwizualizowane i będzie łatwiej tym programistom powiedzieć, czego de facto my oczekujemy. Tak, dokładnie. Jakby generalnie, jeżeli chodzi o na przykład ten nasz proces produktowy, gdzie są projektanci, jakby my korzystamy z narzędzi do projektowania, gdzie jakby nie mamy po prostu makiet pod tytułem ekran 1, 2, 3, tylko my Mhm, jesteśmy w stanie już tworzyć klikalne makiety, tak? Jakby to już mhm, jest dla nas norma, że jak robimy testy użyteczności, to my nie robimy testów użyteczności na produkcji, tak, gdzie to jest mhm, zakodowane, tylko jeszcze na makietach, mhm, gdzie oddajemy jakby to do doświadczenie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że też są u nas zespoły, czy też PM-owie, którzy angażują programistów mhm, na etapie konceptualizacji, generowania jakby rozwiązania, żeby też programiści po pierwsze dawali swoją perspektywę właśnie taką techniczną, mówili też o ograniczeniach, jakie są, czy problemach, jakie mogą wystąpić, jeżeli tak ten produkt zaprojektujemy, a z drugiej strony, nawet jeżeli oni a z drugiej strony to są po prostu też osoby, które potem będą miały o wiele większe zaangażowanie do tworzenia, do podpowiadania, jakby będą się czuły też częścią ownerami tego procesu po rozwiązania. prostu. Tak, częścią procesu i to jest jakby dla mnie to jest naturalne, żeby angażować tutaj, wiesz, wszystkie strony. To nie jest takie oczywiste pewnie we wszystkich zespołach, zresztą ja też Allegro nie znam aż tak Mhm, dobrze, bo to jest naprawdę ogromna organizacja, natomiast jakby opowiadam jakby z tej jakby perspektywy, którą po prostu znam. Wiem, że są po prostu narzędzia no-codowe, też na przykład nie wiem na ile to jest już narzędzie, z którego korzystamy chyba oficjalnie, ale też na przykład jest takie narzędzie, które się nazywa Maze, pisane jako Maze, które polega na tym, że wrzucamy tam zresztą możemy z niego korzystać jakby nie tylko w Allegro, tak, bo to jest narzędzie może nie no-code, ale to jest coś, co właśnie bardzo mocno optymalizuje koszt pozyskania osób do badań i wykonywania tych badań, gdzie my po prostu umieszczamy swoją makietę i tam są już userzy, którzy testują, tak, użyteczność. super, E, super. No i Więc to są bardzo fajne przykłady. Czy możesz powiedzieć o jakichś przykładach, gdzie właśnie jako Allegro wykorzystaliście no-code do zbudowania czegoś, czy tutaj wiesz raczej... co, no to właśnie o tej usłudze, o której mówiłem wcześniej. To tam po Mhm. prostu, wiesz, wzięliśmy zewnętrzne narzędzia no-codowe do tego, żeby zbudować nawet nie prototyp, Ten tylko pierwszy MVP już. prototyp po prostu. Tak, MVP można, jednofunkcyjny MVP. To miało po prostu Mhm. tylko jedną funkcję, było po prostu zwykłym Google Formsem, nawet kolorków nie zmienialiśmy na pomarańczowe, tylko jeszcze tu różowe, takie defaultowe, Google'owe, ale właśnie testowaliśmy, wiesz, tą podstawową wartość. No i Mhm. się okazało, że rzeczywiście merchanci są zadowoleni, a jak nie są zadowoleni, to my wiemy dlaczego i po prostu co należałoby zrobić w kolejnych iteracjach. I teraz po prostu jakby weszliśmy dalej w etap już może nie to, że wdrożenia, ale już bardziej zaawansowanych testów. Więc to jest case z Allegro, który mogę przytoczyć, tak, z wykorzystaniem no-code. No Jasne. bo naprawdę, jeżeli chodzi o no-code, no to ja uważam, że design thinking, czyli Lean Startup i no-code to jest po prostu takie combo, po prostu, że nie musimy czasami nawet, teraz będę tym hipokrytą, ale czasami nawet może nie warto tracić, w sensie nie warto poświęcać czasu na te wywiady, tylko od razu bardzo szybko i tanio zweryfikować ten pomysł, już się uczyć od klientów jakby zdarzając z nimi, tak? Tylko, Mhm. że to jest ryzyko takiego, że czasami możemy nawet nie wiedzieć, dlaczego oni z tego nie korzystają. I nawet niekoniecznie możemy Wtedy mieć, ciężej więc zapytać. tak, ciężej zapytać i wtedy jest mniej tego zrozumienia, ale jeżeli ktoś jest na tyle zdesperowany i Albo zmotywowany, żeby już biegły w coś zrobić, narzędziu też, nie? Że po prostu tak, dużo albo mniej czasu zajmie mu stworzenie narzędzia niż właśnie przygotowanie list, pytań, pójście z tym, tak, analiza tego. rekrutacja, dokładnie. No, więc tutaj musimy sobie określić, na ile jesteśmy mm,
na ile jesteśmy biegli w jakimś narzędziu, tak? Więc jeżeli chodzi o Allegro, no to my korzystamy z jednego wewnętrznego narzędzia, wiele mamy też narzędzi low-codowych i tak naprawdę z takich zewnętrznych narzędzi, z których korzystamy jako no-code, który można tak to uznać, to jest na pewno, to jest po prostu, to są narzędzia do projektowania interaktywnych makiet aplikacji, tak? Gdzie nie ma bebechów, nie ma backendu, ale jest frontend, który z użytkownikiem można przetestować i sprawdzić, na ile to rozwiązuje problem, czy też jest użyteczne, tak? I zrozumiałe w funkcjonowaniu. Więc to tyle, Super. jeżeli chodzi o Allegro. Okej, to właśnie chciałbym teraz się ciebie zapytać, no bo też dużo pracowałeś ze startupowcami i tak Mhm, dalej. Tutaj już troszkę o tym powiedziałeś, ale jaką właśnie widzisz przyszłość w połączeniu na przykład właśnie tej metodologii design thinking, czy nawet lean methodology, właśnie w mhm. połączeniu z no-codem? Tak jak Bo też się nagle powiedziałem. okazuje, to przepraszam, dodam jeszcze No, jedno no. zdanie, też się nagle okazuje właśnie, że my jako solo founderzy, albo startupowcy, nawet cały zespół mając, nie wiem, 1 000 000 złotych albo dolarów na przeznaczenie na zbudowanie Mhm, produktu, nie musimy już poświęcać 50 czy 70% budżetów na budowę samego rozwiązania, mhm, tylko możemy poświęcić 30-40% tego budżetu na zbudowanie tego rozwiązania, a resztę poświęcić na sprzedaż lub marketing, co mi mhm, osobiście wydaje się no, budową gigantycznej przewagi lub po prostu mhm, zwiększaniu tych indykatorów sukcesu, nie? No bo jeżeli możemy dużo czasu poświęcić na zwalidowanie pomysłu, marketing pomysłu, sprzedaż mhm, pomysłu, który już działa, bo go zbudowaliśmy i wiemy, że on się będzie skalował i tak dalej mhm. i bardzo długo nie będziemy musieli z niego schodzić, no to No tak, w sensie wydaje mi się, że pieniądze inwestorów, które startup pozyskuje, to są, tak jak powiedziałeś, pewnie w większości pieniądze na zbudowanie. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, że się okazuje, że niekoniecznie musimy budować od razu całe rozwiązanie, a tą funkcję podstawową, która ma jakby rozwiązywać problem użytkownika, za którą de facto użytkownicy będą płacić, można zbudować za pomocą no-codu, tak, albo przynajmniej jakoś tam albo low codu. zasymulować. Tak, tak, albo low codu, albo po prostu też część tych rzeczy zrobić no-codowo czy low-codowo, a resztę rzeczy robić ręcznie na przykład, tylko po to, żeby sprawdzić, no to my resztę pieniędzy możemy wydać po prostu na więcej eksperymentów, tak? Mhm. I to jest, i wtedy, bo tak jak sobie przeczytamy gdzieś tam definicję startupu, taką książkową z metody i startup, no to startup jest to tymczasowa organizacja, która jest jakby nastawiona na to, żeby oszczędzać zasoby, w znalezieniu tego właściwego modelu biznesowego. I żeby znaleźć ten właściwy model biznesowy, no to robimy serię eksperymentów. I teraz jak mamy. Oszczędzanie zasobów nie kojarzy się ze startupami, prawda? No właśnie. Więc jeżeli my mamy pomysł na startup i się okazuje, że teraz, kurczę, mamy pieniądze od inwestora i my nie musimy budować tego rozwiązania w całości, tylko możemy zweryfikować tą podstawową hipotezę dotyczącą rozwiązania taniej i szybciej, to my jesteśmy w stanie o wiele więcej eksperymentów przeprowadzić, tak? Nie tylko tych związanych z naszym rozwiązaniem, ale właśnie okej, różne kanały mogą być dotarcia, tak? Dobra, pójdźmy na inną konferencję, zobaczmy, jakie są efekty. Pójdźmy, nie wiem, zróbmy kampanię na YouTubie i na Facebooku, zobaczmy, która lepiej performuje, z czego mamy, jakby jaki mamy ROAS, tak? Czy jaki mamy Mhm. zwrot z tej reklamy. To nie działa, no to spróbujmy jakiś, to nie wiem, to w jakimś może magazynie, tak? Jakby Mhm. wszystko zależy, jaki mamy pomysł. Więc my jesteśmy w stanie te pieniądze nie przebimbać po prostu na budowanie czegoś, co ma małą pewność, że po prostu będzie od razu miało dużo użytkowników i jeszcze płacących. I my możemy jakby te pieniądze zaoszczędzić po to, żeby wykonać więcej eksperymentów z innych pól tego naszego modelu biznesowego, tak? No bo rzeczywiście startupy się mocno nastawiają, żeby jak mamy ten nasz model biznesowy i tam mamy value proposition, tak? Czyli mamy albo nie, value proposition i tam mamy jeszcze key resources. No to key resources Mhm. to jest właśnie aplikacja często, tak? No to wszystko idzie tam w te key resources, żebyśmy mieli tę aplikację. I w zasadzie jakby cały Tak, budżet ale idzie co z tylko tego na to, właśnie, że ale będziemy mieli aplikację, jak nie będziemy mieli klientów albo w ogóle dokładnie, określony dokładnie personel, tak. kto może być naszym klientem. Dokładnie tak. I teraz jak model biznesowy trzeba zweryfikować jakby każdy element, a nie tylko jeden. Mhm. Więc wtedy my możemy jakby część rzeczywiście przeznaczyć, tą mniejszą część no-codowo zbudować i sprawdzić tą hipotezę dotyczącą naszego rozwiązania. Natomiast resztę przeznaczyć na testy kanałów dotarcia,
na prowadzenie relacji, być może na research jakichś dodatkowych segmentów klienta, na jakieś, nie wiem, podróże i nawiązywanie jakichś aliansów, tak, z partnerami, Mhm. na to, żeby sprawdzić, jaki model zarabiania będzie, tak, najbardziej adekwatny, bo jakby myślimy pewnie o jakimś tam, nie wiem, subskrypcji, ale może kurczę, spróbujmy zrobić to jeszcze inaczej, być może inne pieniądze trzeba będzie na to wydać, żeby w ten sposób pozyskać klientów. Więc no, te pieniądze możemy wtedy przeznaczyć na inne eksperymenty, które też są, nie są, które też są jakby kosztowne, tak? Czyli te testy chociażby kanałów dotarcia, tak? Gdzie trzeba czasami wydać na kampanię, nie wiem, parę tysięcy złotych czy tam dolarów, albo pójść na konferencję i sprawdzić, które z tych kanałów najlepiej funkcjonuje, daje najlepszy zwrot z inwestycji. Więc no, Może dla mnie przede wszystkim chyba pieniądze inwestora, znając jakby te wszystkie, oczywiście mając pomysł i wiedząc jakby co chcemy dostarczyć, no to w pierwszej kolejności bym starał się znaleźć, jakby zaoszczędzić na zbudowaniu tego rozwiązania za pomocą no-code'u, czy jakichś innych właśnie sposobów weryfikacji tego pomysłu i te pieniądze przeznaczał na jak najwięcej eksperymentów w jak najkrótszym czasie, bo jak startup z definicji jest jakby tymczasową organizacją nastawioną na poszukiwanie odpowiedniego modelu biznesowego. no Więc im właśnie, a szybciej tym znajdziemy samym ten, zwiększamy po prostu szansę na sukces, że ten dokładnie, że prawidłowy im model wcześniej, działający tak, znajdziemy. dokładnie, że jakby wykorzystajmy te pieniądze na to, żeby zwalidować pozostałe elementy modelu biznesowego i tym samym szybciej znajdziemy ten właściwy, tak? Nie w 2 Mhm. lata czy 5, tylko może w rok, tak? I zaczniemy być rentowni po roku czy po półtorej, a nie dopiero pierwszy rok budowania, a drugi rok to szukanie klientów, tak? Tak, Gdzie zgadza to się. tak w zasadzie to powinno być jak najszybciej, a czasami może nawet pierwsza kolejność to szukanie klientów, a potem dopiero rozwiązanie. No, więc tak bym do tego podszedł i w ogóle moim zdaniem no-code i jakby te nowe narzędzia, które powstają, jest ich masa, no są Tak, AI. wspaniałymi. Tak, AI są wspaniałymi narzędziami do tego, żeby weryfikować hipotezy już z tej fazy, kiedy mamy konkretny pomysł, tak? A nawet są też rozwiązania, tak jak Maze, które nam pozwalają nawet tą wcześniejszą fazę zoptymalizować, tak? Pod kątem rekrutacji do badań na przykład. Super. Mateuszu, dziękuję Ci bardzo. To ja chciałem przy Ciebie jeszcze tak na koniec, bo myślę, że przegadaliśmy wszystko od Mhm, tego, czym Ty się zajmujesz, jakie masz doświadczenie, czym jest Twój kurs, czym jest design thinking, jak dokładnie działa, jak go wykorzystują organizacje, kto powinien z tego korzystać, jak w mhm. startupach można z tego korzystać, jak w dużych firmach korzystacie. Więc myślę, że przegadaliśmy sobie bardzo szeroko, fajnie temat właśnie tej walidacji poprzez ten design thinking, jak to w ogóle może działać. Powiedzieliśmy też pokrótce, jak to fajnie może działać na przykład właśnie z narzędziami naukowymi. Ja na końcu chciałbym się Ciebie za to zapytać o taką Twoją osobistą refleksję, Mhm. a może raczej projekt, z którego jesteś najbardziej dumny. Mhm. Wiesz co, no to jest projekt, o którym już wspomniałem. Chyba właśnie ta usługa dla merchantów w Allegro, mimo że ona nawet nie jest jeszcze taką usługą, którą oferujemy szeroko, w ogóle jej jeszcze nie oferujemy w Mhm. zasadzie, ale ona jakby praca nad tą, nie chodzi mi o efekt końcowy, tylko chodzi mi Mhm. raczej o sposób pracy i, Że była e, taka i jakie wzorcowa. tak, i jakie korzyści z tego efektu pracy mamy, a nie de facto jakby też z tej usługi, bo to jest jakby trochę to oddzielam. Jakby ta usługa, Mhm. ona sobie będzie tam jakby już teraz żyć, pewnie w Allegro będziemy ją tam dalej rozwijać i wdrażać. I też przy okazji tego projektu wyszło dużo więcej możliwych zastosowań tej usługi, czy jakby Mhm. koncepcji, która za tym stoi, nawet Nowe wewnętrznie. pomysły. Ta ekstremalna Tak, współpraca. dokładnie, nowe pomysły wewnętrznie, które jesteśmy w stanie już teraz tutaj mamy problem, widzimy jakby i idziemy, natomiast tą usługą trochę startujemy, znaleźliśmy też trochę inną niszę, jeżeli chodzi o tą usługę, ale jestem z niej, jakby z tej pracy nad tą usługą jestem najbardziej dumny, dlatego że udowodniłem razem tutaj z kolegą, że jakby podejście design thinkingowe i podejście właśnie takie no-codowe działa, tak? W sensie, Mhm. jeżeli naprawdę człowiek ma odpowiedni mindset i to nie trzeba po prostu teraz się zaczytywać w książkach i robić person, tylko po prostu można naprawdę bardzo szybko, mając odpowiedni sposób myślenia, znając narzędzia,
bardzo szybko, w ciągu 2 tygodni walidować naprawdę zaawansowane pomysły na usługi. Udało nam się zbudować MVP w 5 godzin. Udało nam się zrobić, To jest ekstremalnie zrobić krótki czas, prawda? 5 tak, godzin tak, tak. zbudowanie MVP. To było połączenie po prostu 2, 3 narzędzi, w jedno. Ale zanim zrobiliśmy to MVP, to w ogóle sprawdziliśmy, czy jest potencjał na tą usługę. I też Mhm, więcej czasu zajęło nam znalezienie osoby, która umie w to narzędzie no-code, które mamy wewnętrznie, niż potem wyklikanie tego narzędzia, wyklikanie jakby tego landing page'a, bo wyklikanie landing page'a zajęło 1,5 dnia, a znalezienie mhm. osoby, która to umie 2 tygodnie. No to Więc jest różnica gigantyczna. to jest właśnie korporacja, tak, że po prostu, no, to jest tak mocno, jakby jest tak bardzo dużo ludzi i bardzo dużo różnych zależności, że to po prostu tak trwa. I też na tyle jakby byliśmy jakby efekt jest taki, że my od samego początku nie byliśmy zafiksowani na tym, żeby to rozwiązanie, wdrożyć, czy ono ma być jakieś tam, tylko okej, mamy taki pomysł, to sprawdźmy, czy w ogóle merchanci są zainteresowani, a w ogóle czy taki problem w ogóle istnieje i czy on jest bolesny. I się Mhm, okazało, że żeby sprawdzić, czy jest bolesny, czyli na przykład, czy merchanci w ogóle płacą za rozwiązania, no to jak to zrobić szybko? Aha, to wejdźmy sobie na grupę sprzedawcy, wejdźmy sobie w wyszukiwarkę i wpiszmy sobie hasło takie i takie i wyszło nam, że merchanci płacą za to na przykład tam, nie wiem, ileś złotych miesięcznie, tak? Czy set mhm. złotych miesięcznie za to. Aha, czyli oni za to płacą i potem jeszcze tam piszą w komentarzach, o kurczę, ktoś ileś tam czasu na to poświęcił, nie? Czyli Mhm. mamy przesłankę, że ten problem istnieje, to sprawdźmy teraz jak on szeroko występuje, na ile jest też zainteresowany naszym rozwiązaniem, więc landing page z ofertą, ankieta i mamy to potwierdzenie, dopiero potem to MVP. Więc i I nie udało nam się kosztowało też to to setek zrobić. tysięcy złotych w tym momencie, nie? Tak, i kosztowało to po prostu $45 w sumie, czyli No tam, nie tak, wiem, a tu 200 czy mówisz o 300 koszcie za złotych. same narzędzia. Wiadomo, że trzeba było Tak, poświęcić też czas nad tym spędzony i tak dalej, ale to oczywiście, nadal jest oczywiście. nieporównywalnie mniejszy koszt niż byście poszli tradycyjną metodą. Oczywiście. I wiesz, i to było dla mnie, byłem dumny z chyba trzech rzeczy. Po pierwsze właśnie, że fajny pomysł, ale wiedząc, nie zakochujmy się, sprawdźmy. I jakby tutaj z kolegą mamy jakby mieliśmy ten mindset i jakby szliśmy, nie patrzyliśmy jakby, że wow, jaki super sukces osiągniemy, tylko dobra, sprawdźmy, nie zakochujmy się. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że okej, jesteśmy w korpo, jak to zrobić w korpo, właśnie nie tym tradycyjnym sposobem. Więc no, udało nam się znaleźć takie rzeczy, albo tylko dlatego, że po prostu dobra, Piotrek, to mamy 2 tygodnie. To jakbyśmy mieli 2 tygodnie, to jak to zrobimy? No i wpadliśmy na to, tak? Zrobiliśmy to w 2 tygodnie, no bo sobie w ogóle zadaliśmy takie pytanie. Mhm. No i trzecia rzecz chyba, z jakiej jestem najbardziej dumny, no to, że właśnie, ostatnia rzecz, no, na jaką się, o jakiej myśleliśmy, to, że to rzeczywiście da nam fajne wyniki. W sensie, że nie wiedzieliśmy, czy osiągniemy tam konkretny wskaźnik tam CTR-u, tak? Mhm. Ale osiągnęliśmy i jakby i super, bo gdybyśmy nie osiągnęli, no to dobra, no to żegnamy ten pomysł, do widzenia. Ale się okazało inaczej. No i dla nas to była przesłanka, żeby iść kolejny krok dalej, więc wyniki też były, jakby też z tych wyników jestem dumny, tak, bo po prostu się udało, bo się zwalidowały hipotezy pozytywnie, natomiast gdyby się nie zwalidowały pozytywnie, no to też bym był dumny, dlatego, że nie utopiłem potem, wiesz, kolejnych wysiłku i nie sprzedałem w organizacji czegoś, co ma jakby słabe podstawy, a nuż ktoś by jeszcze mi uwierzył w tą Tak, bo moją taka jest gadkę po prostu każde sprzedażową i twoje byśmy zrobili zadanie. projekt, tak, zainwestowalibyśmy w projekt, który by po prostu w momencie wypuszczenia jakby nie miałby żadnych użytkowników. No więc jakby też w pewnym sensie sukces, no bo bym uchronił jakby, nie wiem, nie wiem, swoją wiarygodność i w ogóle też poczucie potem frustracji, tak, wynikające Mhm. z tego, że tyle czasu, a na marne, ale okazało się inaczej, więc mieliśmy argumenty takie Podwójna empiryczne, satysfakcja. że tak, sam satysfakcja, ale też argumenty empiryczne, że słuchajcie, tutaj decydenci, warto się tym zająć i warto to robić i mamy na to pomysł dalej, jak to drive'ować, tak? Więc to jest projekt, który jest chyba to jest projekt najbliżej mi w pamięci, z którego jestem najbardziej dumny. Chociaż Akademia też jest dla mnie takim projektem, ale to jest taki najświeższy i taki najbardziej wzorcowy projekt, bo Wyjątkowy w przykład. krótki czas.
Tak, krótki czas i naprawdę zajęło nam to w sumie chyba tam z 2 miesiące, no bo na przykład 4 tygodnie czekaliśmy na wyniki, tak? Jak po Mhm. prostu test hulał i sprawdzali, po prostu mieliśmy no, liczba wyświetleń, wejścia i jakby daliśmy sobie 4 tygodnie, tak? To jest też czas jakby Tak, żeby czekania, zebrać zbierania realne wyników. wskaźniki, które będą miarodajne, Tak, prawda? tak. No, jakieś tam statystyczna istotność, żeby była, więc no tak, to jest projekt, z którego jestem dumny i polecam każdemu w ten sposób działać. Super, super. Dla mnie to brzmi ekstra, bo po prostu pokazuje właśnie, jak można ten cały proces wykorzystać, jak można wykorzystać do tego właśnie te nowoczesne narzędzia programistyczne, jak de facto można książkowo to zrobić nawet w tak dużej organizacji, Mhm. no bo właśnie też jak mówiłeś o swojej akademii, no to też powiedziałeś, jak można zrobić to małe, więc ja czuję, że temat mamy pięknie, pięknie pokryty, więc moje ostatnie pytanie, czy ty chciałbyś, Mateuszu, coś powiedzieć na podsumowanie naszym słuchaczom? Mm, tak na podsumowanie to chyba właśnie wrócę do tego, z czego jestem dumny, jakby, bo tam nie myśleliśmy sobie, dobra, Ptysiu, to jak wygląda proces design thinkingowy, to jakie narzędzie teraz użyć, to jakby nie szliśmy takim trybem, Mhm. że jakby mamy teraz te metody i z nich skorzystajmy. Po prostu mieliśmy mindset, który po prostu można jakby właśnie podsumować do tego, żeby upewnić się co do problemów, że one występują. Zrób szybki prototyp, zweryfikuj swoje założenia. No i trzecie to właśnie pomyśl jak to. Znaczy dobra, właśnie chyba nie będę trzeciego wymyślał, tylko właśnie tak, jakby zweryfikuj hipotezy co do problemów, zrób szybki prototyp i testuj. I to są 3 rzeczy, które jakby brzmią może bardzo prosto Ale i brzmią też jak przepis na biznes. tak, brzmią jak przepis na biznes, natomiast ważny jest ten mindset, żeby się nie zadowalać po prostu tym, że okej, podoba się to mojemu znajomemu, drugiemu, trzeciemu, jakiemuś tam potencjalnemu klientowi i jadę, tak? No nie, jakby Mhm. my stwierdziliśmy, zróbmy to rzetelnie. I to było chyba, jakby rzetelność tutaj chyba była najbardziej. Jak już korzystacie z jakichś metod, to naprawdę róbcie sobie checkpoint, żeby to robić rzetelnie, no bo wtedy się dzieje magia, tak? Kiedy nie udajemy przed samym sobą, że jakby zrobiliśmy 3 wywiady sugerujące i wszyscy powiedzieli, że tak fajne i robimy dalej, tak? No to nie o to chodzi. Więc Super. i chyba ostatnia taka rzecz to weryfikujcie swoje hipotezy i to, co zawsze powtarzam na każdym chyba szkoleniu czy warsztacie, że obalanie hipotez nie jest złe. Złe jest nieweryfikowanie tych hipotez. Tak? No i my byliśmy gotowi na to, żeby te hipotezy się też nie potwierdziły. Tak? Bo dla nas to Tak, była to jest też informacja, coś. nie warto się tym zajmować. Po prostu i tyle. Tak, to jest coś, co my zawsze też robimy wewnętrznie w Have No Code, kiedy pracujemy z naszymi klientami, kiedy przychodzą do nas z pomysłami, bombardujemy je z każdej możliwej strony. Po prostu, wiesz, jakbyśmy Mhm, bomby atomowe na nie spuszczali, po to, że wtedy, jeżeli taki pomysł wytrzyma tą próbę, to znaczy, że mhm, rzeczywiście warto iść akurat realizować ten pomysł, a nie ten, no bo zawsze mhm, pomysłów jest multum, ale pytanie, mhm. co zrealizujemy i czy będzie miało to de facto sens. Dokładnie. Więc Mateuszu, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Ja na Ja również dziękuję, podsumowanie, Kamil, za zaproszenie. Z tak, ja na chęcią pod, bym jeszcze się rozgadał, ale już nie chcę. tak, I myślę, że tak jeszcze chyba będzie okazja przedłużyliśmy. niejednokrotnie, więc jeszcze się rozgadamy. Ja tylko na podsumowanie powiem, że walidujcie swoje pomysły, bo po prostu pozwala nam to oszczędzać, zmniejszać ryzyko, a zwiększać te wskaźniki, które mogą wpłynąć na sukces czy naszego przedsięwzięcia biznesowego, czy wdrożenia czegoś w organizacji. Ma to po prostu duży sens, jak słyszeliście po rozmowie z Mateuszem. Można to robić samemu, można to robić w dużych organizacjach, więc de facto nie bójmy się walidować pomysłów, sprawdzać, bo pomysłów naprawdę pojawia się multum cały czas, a lepiej zwalidować swój pomysł, zrealizować ten, który będzie miał sens, niż iść po prostu za głosem emocji czy głosem serca, który nam podpowiada, że akurat ten jeden pomysł będzie idealny, bo można po prostu na tym wiele stracić. To tyle od nas na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki, cześć.